Nasza historia zaczyna się od setek mężczyzn biegnących naprzeciw siebie po polu bitwy. Każdy z nich ma własną broń, a ich celem jest zabicie jak największej liczby osób po drugiej stronie. Co 2 sekundy słychać odgłos strzałów. Żołnierze padają na ziemię z lewej i prawej strony. Ale jeśli przyjrzysz się nieco dalej, zobaczysz publiczność. Tłum ludzi, który wiwatuje, a niektórzy wyciągają telefony i nagrywają sceny, które rozgrywają się na ich oczach. Ponieważ w rzeczywistości nie jest to prawdziwa wojna, a rekonstrukcja wojny secesyjnej. Jest to bardzo popularna forma rozrywki w Stanach Zjednoczonych, ale w latach 80. i 90. był mężczyzna, który brał udział w tych rekonstrukcjach i który rzeczywiście pragnął rozlewu krwi. Jednak jego ulubioną ofiarą nie byli dorośli mężczyźni w mundurach. Właściwie, kiedy dzień się kończył, zdejmował ten mundur i chodził do miasta, żeby polować na młode dziewczyny. Okej, zaczynamy. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, żeby podbić i polubić ten film. To naprawdę mi bardzo pomoże. A jeśli uznacie, że może zainteresować on kogoś z waszych znajomych, to również go udostępnijcie. Niech się niesie. Chciałam was tylko poinformować, że wszystkie informacje, które podam, znalazłam w internecie i stworzyłam z nich ten podcast. Oraz, że nie chcę nikogo urazić. Dodatkowo ostrzegam, że treści tu zawarte są dość drastyczne, więc zalecam ostrożność. Opowiem wam bajkę o domniemanym seryjnym mordercy Larrym Hallu. Na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych leży miasto Wabash w stanie Indiana. Gdybyście przeszli się ulicami jego centrum, zobaczylibyście szereg starych, ceglanych i wapiennych budynków, w których mieści się ponad 100 małych firm. Są restauracje, butiki, a co tydzień odbywa się tam targ rolny. Populacja Łobarz wynosi około 11 tysięcy osób. Wielu ludzi, którzy się tam urodzili i wychowali, wyrosło na dobrych i uczciwych obywateli. W końcu ludzie ze środkowego zachodu mają opinię przesadnie przyjaznych i miłych. Ale 11 grudnia 1962 roku urodził się mały chłopiec, który był całkowitym przeciwieństwem tego, o czym wspomniałam przed chwilą. Nazywał się Larry Dwayne Hall. Larry nie przyszedł na świat sam. W rzeczywistości pojawił się zaledwie kilka minut po innym chłopcu o imieniu Gary Hall. Obaj byli bliźniakami, Gary i Larry. I przez całe ich życie Gary zdawał się mieć przewagę nad bratem, co miało swój początek jeszcze w łonie matki. Widzicie, Larry i Gary byli bliźniakami jednokosmówkowymi. I tu nie wiem jak wy, ale ja właśnie dowiedziałam się czegoś nowego, bo nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Ale co to znaczy? Bliźniaki jednokosmukowe. Po prostu, że dzielili jedno łożysko, a będąc w łonie matki, Gary otrzymywał większą dawkę tlenu i składników odżywczych. W wielkim skrócie, Gary karmił się Larym w łonie matki. Kiedy więc bracia się urodzili, Larry musiał spędzić trochę czasu na oddziale intensywnej terapii noworodków, podczas gdy jego brat Gary czuł się świetnie. Ale to zdawało się odzwierciedlać to, jak ich życie wyglądało już zawsze. Gary był silniejszy, bardziej pewny siebie z dwójki. Larry natomiast cierpiał z powodu problemów zdrowotnych i niepewności. Czas ciąży, porodu i przyjście na świat chłopców było ciężkim czasem dla rodziny. Mama Larego i Garego, Bernice, miała trudną ciążę, a ich ojciec, Robert, nie był finansowo w stanie wyżywić 2 dodatkowych osób. W tym czasie Robert Hall pracował jako grabarz na cmentarzu Falls w Wabash. A praca nie była łatwa. Kopał groby ręcznie, używając kilofów i łopat.
Wykopanie jednego grobu zajmowało mu 18 godzin, ale Robert był dobry w tym, co robił. Był pracowity i starał się jak najlepiej utrzymać cmentarz. Jedynym problemem było to, że nie zarabiał zbyt dobrze. Kiedy więc Robert, który miał już prawie 40 lat, dowiedział się, że jego żona Bernice jest w ciąży z bliźniakami, nie był zachwycony dodatkowymi wydatkami, które miały go czekać. Robert Hall był również znany z nadużywania alkoholu i wybuchowego charakteru. A gdy bliźniaki dorastały, były niestety workiem do bicia dla ojca. Ponadto dom Hallów, który znajdował się na terenie cmentarza, nie był idealnym miejscem dla dzieci. I mówię to bardzo lekko, bo państwo Hall byli zbieraczami, chorobliwymi zbieraczami. Według osób, które znały rodzinę, mieli rzeczy piętrzące się aż po sufit i prawie każdy pokój w domu był praktycznie nie do zamieszkania. Jeden z najlepszych przyjaciół chłopców, Ross Davies, powiedział autorowi Jamesowi Keanowi w jego powieści In with the Devil, tu cytat. Dom był duży, ale był wysypiskiem śmieci. Był jak ścieżka, przez którą można było przejść. Wszędzie piętrzyły się rzeczy. Pani Hall ciągle urządzała wyprzedaże garażowe i żartowaliśmy, że mieszkają w środku wyprzedaży właśnie garażowej. Przez wszystkie lata, kiedy znałem tę rodzinę, ani razu nie widziałem, żeby sprzątała. Codziennie jadali na mieście, bo była zbyt leniwa, żeby gotować. Dlatego nigdy nie oszczędzali ani grosza. Była po prostu dużą, grubą kobietą, która siedziała w domu całymi dniami i nic nie robiła, tylko krzyczała i robiła mnóstwo zamieszania. Koniec cytatu. Kiedy bliźniacy poszli do szkoły podstawowej, Gary okazał się świetnym uczniem. Był inteligentny, pracowity i miał wielu przyjaciół. Ale Larry to zupełnie inna historia. Naprawdę się męczył. Nie dość, że jego iloraz inteligencji wynosił około 80, to jeszcze był bardzo antyspołeczny i lękliwy. I miał trudności z nawiązaniem przyjaźni. Miał też wadę wymowy. Podczas gdy jego brat bliźniak Gary był uważany za popularnego, Larry był prześladowany. Dzieci wyzywały go od najgorszych, a wiemy, że dzieciaki są najokrutniejsze. W szkole był znany jako śmierdzący dzieciak i niestety jego życie w domu nie było dużo łatwiejsze. Widzicie, Larry zmagał się z moczeniem się w nocy, co ciągnęło się za nim aż do okresu wczesnej młodości. Według jego rodziny miał on koszmary, a kiedy się z nich budził, było już za późno. Pływał we własnym moczu. I zamiast mu pomóc, uspokoić i poszukać przyczyny, rodzice karali go za każdym razem, gdy to się zdarzyło. Ich ojciec, Robert Hall, był bardzo surowy i agresywny. W takiej sytuacji zazwyczaj matka jest opoką i ukojeniem dla prześladowanych dzieci, ale nie było tak w rodzinie Hall, bo ich matka, Bernice, była znana z tego, że była równie bezwzględna jak jej mąż. Więc Larry Hall tak naprawdę nie miał bezpiecznej przestrzeni. Jego życie rodzinne nie było łatwe. Szkoła była trudna i nie miał żadnych przyjaciół poza bratem. W rzeczywistości przez całe życie jego brat bliźniak Gary był jedyną osobą, na której mógł polegać. Dorastając, Larry i Gary spędzali dużo dzieciństwa na cmentarzu. I wiem, że zabrzmi to makabrycznie, ale to był ich pewnego rodzaju plac zabaw. Bawili się w chowanego, chowając się za nagrobkami i obserwując, jak ich ojciec spędzał godziny na kopaniu grobów dla ludzi z ich społeczności. Zimą chłopcy zjeżdżali na sankach z nasypu na swoim podwórku, a latem łapali małe rybki w pobliskim strumieniu. Byli dwoma chłopcami ze środkowego zachodu, z wielką wyobraźnią. Ich ojciec zawsze im powtarzał, że byli częściowo rdzennymi Amerykanami i zawsze bardzo interesowali się swoim dziedzictwem. Kiedy biegali na zewnątrz, szukali grotów i przenosili się w czasie, udając, że cmentarz to ich wioska, a oni są indyjskimi wodzami wojennymi. Te chwile były prawdopodobnie jedynymi z najlepszych w dzieciństwie Larego. Uwielbiał udawać, przenosić się w czasie setki lat wstecz i wcielać się w kogoś innego. I to sprawiło, że swoje hobby przeniósł później w dorosłe życie, jako członek inscenizacji wojennych. Jak już wspomniałam, Larry radził sobie w szkole naprawdę słabo. W gimnazjum czytał bardzo wolno, poniżej poziomu szóstej klasy.
I tu akurat mogę się z nim zjednoczyć w bólu. Jako dyslektyczka latami męczyłam się w szkole z najprostszymi rzeczami. Z powodu niskiego IQ trudno mu było zrozumieć program nauczania, ale jednym przedmiotem, z którego zawsze radził sobie naprawdę dobrze, była historia. Uwielbiał słuchać opowieści o różnych wojnach, zwłaszcza o wojnie secesyjnej w Stanach Zjednoczonych. No ale cała reszta była dla niego istnym piekłem na ziemi. Nie tylko kwestie akademickie, ale społeczne też były ciężkie. Nie umiał nawiązać żadnych relacji z rówieśnikami. Powiem szczerze, że Larry naprawdę przegrał na loterii życiowej, bo nie dość, że mu nie zbywało pod kopułą, to fizycznie również było słabiutko. Był niewyględnym, niskim i pulchnym chłopakiem, który na deser miał olbrzymi trądzik. Obraz nędzy i rozpaczy. Oczywiście nie będzie zaskoczeniem, kiedy powiem, że życie w szkole nie było dla niego łatwe. Dostawał regularny wycisk od szkolnych łobuzów, ale nie tylko, bo był ofiarą praktycznie wszystkich. Był tym odludkiem, dziwnym, śmierdzącym chłopakiem, który stał z boku i chodził po szkole ze spuszczoną głową. Jednak z drugiej strony jego brat Gary rozkwitał. Miał dużą grupę przyjaciół, był popularny, towarzyski i do tego był niezłym sportowcem. Chyba nie znajdziecie dwóch tak różnych bliźniaków jednojajowych. Larry często porównywał się do swojego brata bliźniaka, ale choć próbował znaleźć przyczynę tego stanu rzeczy, nie potrafił, a to tylko sprawiało, że miał jeszcze więcej kompleksów. Kiedy bliźniacy poszli do liceum, przyszedł kolejny problem: dziewczyny. Larry obserwował, jak jego brat potrafi płynnie rozmawiać z kobietami. Gary nie miał problemu ze znalezieniem chętnej na randkę, ale podobnie jak w każdym innym aspekcie życia, Larry zupełnie sobie nie radził. Dziewczyny nigdy nie wydawały się być nim zainteresowane, co było dla niego frustrujące. Marzył o chodzeniu na randki, ale nie było mu dane. Larry później powiedział, że dziewczyny często się z niego śmiały i było to coś, co rozpalało w nim żądzę zemsty i paliło go żywym ogniem. Zdecydowanie jego obsesyjne pożądanie tego, czego nie mógł mieć, było zalążkiem zła, jakie później wyzwolił. Cała frustracja i napięcie seksualne, jakie w nim się budowało, musiało znaleźć ujście. I tak też się stało. Larry zaczął śledzić dziewczyny, które jawnie go odrzucały. Zaczął od koleżanek ze szkoły, ale szybko zmienił swoje zainteresowania. Jeździł po mieście godzinami w poszukiwaniu obiektu, jak to nazywał, i miał swój typ. Lubił wysportowane dziewczyny z brązowymi włosami do ramion i niebieskimi oczami. Kiedy znalazł taką, która go pociągała seksualnie, potajemnie za nią podążał, fantazjując o tym, co chciałby z nią zrobić. Ale ta chwilowa ulga i przyjemność w postaci marzeń szybko przeradzała się w jeszcze większą frustrację, bo choć bardzo chciał tych dziewczyn, wiedział, że one nigdy nie będą odwzajemniały jego pragnień. Więc wszystkie te seksualne fantazje były tylko tym właśnie, czyli fantazjami, i nigdy nie miały być niczym więcej. Ale to było bardzo niebezpieczne, choć nikt jeszcze o tym nie wiedział. W ciszy, na marginesie budziło się zło. W wieku około 15 lat Larry i Gary zaczęli pakować się w kłopoty. W tym roku zostali aresztowani za wybicie szyby w witrynie sklepowej w centrum Łobasz. Kiedy chłopcy zostali zabrani na komisariat, spotkali się z detektywem Ronem Smithem i Larry najwyraźniej przyznał się, że to on wybił szybę. Dlatego Robert i Bernice zostali zmuszeni do zapłaty odszkodowania w wysokości $500. A Robert kazał Laremu skosić trawnik na całym cmentarzu, aby je spłacić. Ale to był dopiero początek serii drobnych przestępstw, za które Larry będzie odpowiedzialny. Pod koniec lat 70. i na początku lat 80. XX wieku w okolicach Łobasz wybuchło kilka tajemniczych pożarów, w tym pożary składu drewna, mostu i kilku budynków. Nigdy nie udało się złapać podpalacza, ale zawsze wszyscy podejrzewali, że to bliźniacy Hall. Po latach Larry przyznał się, że to on był odpowiedzialny za te pożary.
W tym momencie myślę, że możemy zauważyć już pierwsze przesłanki, że Larry ma zadatki na przyszłego przestępcę, a zgodnie z triadą McDonalda nawet na seryjnego zabójcę. Dla tych, którzy nie znają tego terminu, przypomnę, że triada McDonalda to trójelementowy zestaw zachowań, obejmujący enurezę, czyli moczenie nocne, podpalanie i okrucieństwo wobec zwierząt. Współwystępowanie tych zachowań w okresie młodości interpretowane jest jako sygnał rozwijającej się osobowości patologicznej i antyspołecznej. W przypadku Larego mamy już dwa elementy: moczenie się nocne i podpalenia. W wieku 18 lat Larry był na dobrej drodze do zostania przestępcą. Był włamywaczem, wandalem i podpalaczem. Ale w 1981 roku udało mu się ukończyć szkołę średnią. Jednak sytuacja rodziny Hallów w tym mniej więcej czasie stała się jeszcze cięższa niż do tej pory. Robert Hall, ich ojciec, został zwolniony z pracy grabarza, a pracował tam od kilku dekad. Przyczyną był jego alkoholizm, niestety. Był już tak zaawansowany, że zaczął wpływać na jego pracę. Donoszono, że kilkukrotnie umieszczał ludzi w niewłaściwych grobach. Takie sytuacje były nie do przyjęcia, dlatego został w końcu zwolniony. Ta sytuacja nie wpłynęła na Garego, który otrzymał stypendium, ukończył studia i dostał dobrze płatną pracę. Wyprowadził się już z domu rodzinnego i zamieszkał ze swoją dziewczyną. No dobrze, ale Larry wciąż się zmagał. Po wyprowadzce brata bliźniaka mieszkał teraz z rodzicami zupełnie sam, znosząc ciężar przemocy ze strony ojca. Larry nie wiedział też, co chce robić w swoim życiu. W końcu znalazł pracę jako woźny sprzątający w różnych firmach w mieście, ale wciąż czuł się niespełniony. Jednak czymś, co wniosło trochę emocji do jego życia, były pokazy samochodowe. Był znany z podróżowania po Środkowym Zachodzie, odwiedzając te pokazy na początku lat 80. Ale Larry mógł upiec dwie pieczenie na jednym ruszcie, bo podczas tych wyjazdów mógł oddać się swojej drugiej pasji, czyli śledzeniu i obserwacji kobiet. Uważa się, że podczas jednego z tych pokazów samochodowych znalazł swoją pierwszą ofiarę, 19-letnią Naomi Lee Kidder, która zaginęła w Buffalo w stanie Wyoming w czerwcu 1982 roku. W tamtym czasie Larry miał zaledwie 19 lat. Niektórzy podejrzewają go o morderstwo Naomi. A dlaczego? Dlatego, że lata później, kiedy śledczy przeszukiwali rzeczy Larego, znaleźli jego notatnik. I kiedy przeglądali zawartość tego dziennika, natrafiono na zapis z nazwiskiem Naomi Lee Kidder. Naomi zaginęła w Wyoming, które jest dość daleko od Indiany, ale uważa się, że Larry prawdopodobnie odwiedzał tam wystawę samochodową, kiedy postanowił przejechać się po mieście. Był 28 czerwca 1982 roku. Naomi właśnie opuściła swój dom w Buffalo, aby wybrać się na wycieczkę z przyjaciółmi. Ostatecznie grupa wylądowała około 240 kilometrów dalej, w miasteczku Rollins. Tej nocy postanowili zatrzymać się w hotelu Travel Lodge. Wszystko podobno szło super. Każdemu humor dopisywał, jednak następnego ranka Naomi powiedziała swoim przyjaciołom, żeby pojechali bez niej. Nikt w sumie nie był w stanie powiedzieć, co skłoniło ją do podjęcia takiej decyzji, ale z jakiegoś powodu Naomi postanowiła pojechać autostopem. Nigdy nie dotarła do domu. Przez kilka następnych miesięcy nikt jej nie widział ani nie słyszał. Aż do 10 września 1982 roku. Tego dnia na wiejskim terenie hrabstwa Natrona w stanie Wyoming w płytkim grobie znaleziono nagie ciało kobiety. Przerażające było to, że miała drut kolczasty owinięty wokół szyi, co wskazywało, że przyczyną śmierci było uduszenie, które musiało być dodatkowo bolesne przez ten drut właśnie. Ale ponieważ była w tak zaawansowanym stanie rozkładu, nie udało się jej zidentyfikować przez lata. Tymczasem matka Naomi gorączkowo szukała informacji o miejscu pobytu córki. Dopiero w lutym 1993 roku, kiedy dokumentacja dentystyczna została wprowadzona do bazy danych Krajowego Centrum Informacji Kryminalistycznych,
Śledczym udało się zidentyfikować bezimienne szczątki znalezione lata wcześniej. Należały do Naomi Lee Kidder. Oficjalnie sprawa Naomi wciąż pozostaje nierozwiązana. Ale jak wspomniałam, jej nazwisko znaleziono w notatniku Larego Halla w 1994 roku, zaledwie rok po zidentyfikowaniu jej ciała. Nigdy nie przyznał się do odebrania jej życia, ale niektórzy ludzie uważają, że to on jest odpowiedzialny, a Naomi była jego pierwszą ofiarą. Kolejny przypadek miał miejsce w Somerville w Illinois w 1986 roku. 4 lata po morderstwie Naomi, Larry Hall miał około 24 lat. Ale w przeciwieństwie do poprzedniego morderstwa, gdzie spekuluje się na temat jego winy na podstawie wpisu w jego dzienniku, Hall faktycznie przyznał się do tego morderstwa. Powiedział, że jeździł po Illinois, prawdopodobnie wracając z jednego z tych pokazów samochodowych, kiedy zauważył młodą kobietę na poboczu drogi. Łapała stopa, a Larry postanowił się zatrzymać. Kobietą, o której mowa, była 26-letnia Eulalia Myla Chavez. Wśród znajomych i rodziny nazywana Loli. Pochodziła z Kostaryki, ale jej życie potoczyło się tak, że została adoptowana przez rodzinę w Kalifornii. W pewnym momencie, mniej więcej w połowie lat 70., Loli straciła kontakt ze swoją adopcyjną rodziną i przez lata podróżowała autostopem po całym kraju. Jednak tym razem podejrzewa się, że wsiadła do samochodu zabójcy, którym mógł być Larry Hall. Niestety nie wiadomo, co stało się dokładnie z Chavez, ale to, co jest pewne, to, że spotkała ją straszliwa śmierć. Została okaleczona w miejscach intymnych i uduszona kawałkiem własnego ubrania. Ale śmierć nie wystarczyła sprawcy. Jej ciało zostało okaleczone, a zabójca próbował usunąć jej narządy rozrodcze pośmiertnie. 6 września 1986 roku nagie ciało Loli zostało odkryte na polu kukurydzy w pobliżu Somerville w stanie Illinois. Kiedy śledczy zobaczyli ogrom zniszczenia, jaki się dokonał na jej ciele, wiedzieli, że mają do czynienia z potworem. Niestety Loli pozostała niezidentyfikowana przez dziesięciolecia. W tym czasie była znana po prostu jako Somerville Jane Doe. Przez lata zdjęcia i szkice z sekcji zwłok były wykorzystywane w gazetach do jej identyfikacji, ale niestety nikt nie wiedział, kim ona jest. Jednak w 2007 roku przeprowadzono ekshumację ciała NN z Somerville i wyodrębniono jej DNA. Ku zaskoczeniu wszystkich odnaleziono trafienie w bazie danych. Okazuje się, że Loli była wcześniej aresztowana za wykroczenie pod pseudonimem Folia Chavez i w związku z tą sprawą pośród dowodów znajdowała się próbka jej śliny, z której wyodrębniono DNA, a następnie wprowadzono je do bazy danych. I tak odkryto jej tożsamość. Są ludzie, którzy uważają, że to Larry Hall był odpowiedzialny za śmierć Chavez, ale jest również wielu, którzy w to nie wierzą. Rok po zidentyfikowaniu Loli, Larry, który był już w tamtym czasie w więzieniu, napisał list do reportera telewizyjnego, w którym przyznał się do jej zamordowania. Podał nawet szczegółowe informacje o tym, jak ją zabrał, gdy podróżowała autostopem. Jednak kiedy detektywi ostatecznie go przesłuchali, zaprzeczył jakiemukolwiek udziałowi. Policja dysponowała próbkami DNA pobranymi z ciała Loli, jednak porównanie tej próbki z próbką DNA Larego okazało się niewystarczające. Wynik był niejednoznaczny, czyli ani potwierdzenie, ani zaprzeczenie. I do dziś morderstwo Loli Chavez pozostaje nierozwiązane. Jak już wspomniałam, Larry dużo podróżował. Jeździł na te pokazy samochodowe, więc miał mnóstwo możliwości na zbadanie nowych okolic, w tym nowe kobiety do śledzenia i, co najważniejsze, ponieważ pochodził spoza miasta, nikt nigdy by go nie podejrzewał o nic. Ale w tamtym czasie Larry był bardzo nieszczęśliwy. Nadal mieszkał z rodzicami w tym zasypionym domu, zmuszony spać w salonie. Również bardzo tęsknił za swoim bratem Garym, który był jego jedynym przyjacielem, ale ten się wyprowadził i miał już własne życie. Więc za każdym razem, gdy Larry miał okazję wyjechać na weekend, korzystał z niej.
i mniej więcej w tym czasie odkrył imprezy z rekonstrukcją wojny secesyjnej. Po raz pierwszy dowiedział się o nich w programie telewizyjnym. Podczas tych rekonstrukcji mężczyźni podróżowali na pola bitew i odtwarzali słynne bitwy z czasów wojny secesyjnej. Larry przez całe życie kochał historię, więc postanowił wybrać się na taki event. W grudniu 1986 roku Larry odbył trzygodzinną podróż do Champaign w stanie Illinois, gdzie odbywała się jedna z tych rekonstrukcji. Jego pobyt w tym miejscu zbiegł się z zaginięciem 25-letniej Kimberly Ann Thompson. Był 1 grudnia tego roku i ojciec Kimberly właśnie wysadził ją w pobliżu domu jej chłopaka. Wszystko jednak wskazuje na to, że Kimberly nigdy nie weszła do środka, ponieważ zaraz po tym, jak jej ojciec odjechał, nikt już jej więcej nie widział ani nie słyszał. Co ciekawe, kilka miesięcy przed swoim zniknięciem zeznawała przeciwko dwóm mężczyznom w sprawie o handel narkotykami, a jej zeznania doprowadziły do skazania obu panów na 7 lat pozbawienia wolności. Sami widzicie, że mogło być kilka osób, które niekoniecznie życzyły Kimberly wszystkiego co najlepsze. Policja zaoferowała jej co prawda ochronę i pieniądze na przeprowadzkę, ale odmówiła, stwierdzając, że nie jest gotowa opuścić swoją rodzinę. Kimberly również otrzymała trochę pieniędzy, około 30 000 dolarów po tym, jak złożyła pozew o odszkodowanie za obrażenia w miejscu pracy. Ale niestety nigdy nie pojawiła się, aby odebrać pieniądze. Jej nazwisko jest kojarzone z Larrym Hallem, ponieważ przebywał w okolicy w czasie jej zaginięcia, ale nigdy oficjalnie nie został on powiązany z jej sprawą. A co gorsza, jej ciała nigdy nie odnaleziono, więc jej sprawa nadal pozostaje nierozwiązana. W następnym roku, czyli 1987, 10-letnia dziewczynka o imieniu Linda Lynn Weldy zniknęła po wyjściu ze szkolnego autobusu w LaPorte w stanie Indiana. Jej mama, Karen, opisała córkę jako radosną i zabawną dziewczynkę, otwartą i ufną, co zapewne przyczyniło się do jej zaginięcia. Linda uwielbiała spędzać czas na świeżym powietrzu, często ciężko było ją zagonić do domu. Tego lutowego popołudnia Linda niestety zniknęła. Tej nocy, kiedy jej mama wróciła z pracy, zobaczyła, że jej partner oraz jej syn są w domu, ale Linda do tej pory jeszcze nie wróciła. Z jakiegoś powodu założyli, że Linda musi być u którejś ze swoich koleżanek, ale Karen wiedziała, że coś jest nie tak. Linda nigdy nie poszła bez poinformowania jej o tym, a teraz kompletna cisza. Dlatego zadzwoniła na policję. Problem był ogromny, bo do tego czasu minęło już 7 godzin, od kiedy dziewczynka widziana była po raz ostatni. Kiedy policja się pojawiła, nie było śladów walki w miejscu, w którym dziewczynka mogła zostać uprowadzona. Linda jeździła do szkoły autobusem i wysiadła praktycznie pod samym domem. Kierowca autobusu twierdził, że dziecko wyszło na swoim przystanku jak zawsze i to był ostatni raz, kiedy była widziana. Nie było żadnych świadków ewentualnego porwania, ani nikt nie widział, gdzie Linda poszła, czy weszła do domu, a może zobaczyła kogoś i zboczyła z kursu. Zero, jak kamień w wodę. Kierowca autobusu stwierdził również, że nie zauważył w pobliżu żadnych podejrzanych samochodów. Na dzień dobry policja zderzyła się ze ścianą samych znaków zapytania. I niestety przez kolejne tygodnie nie było żadnych tropów w tej sprawie. Aż do 17 marca 1987 roku. Pewien rolnik oczyszczał kawałek ziemi w pobliżu Kingsbury, kiedy natknął się na rozkładające się ciało Lindy Weldy. Znaleziono ją w pobliżu opuszczonego toru kolejowego. Patolog sądowy, mimo złego stanu ciała, bardzo szybko stwierdził, że przyczyną zgonu Lindy było uduszenie, o czym świadczyły widoczne znaki na szyi. Dziewczynka miała na sobie ubrania, ale mimo to podczas sekcji zwłok patolog szukał oznak wykorzystania seksualnego dziecka. Nie udało się jednak niczego stwierdzić, ponieważ ciało było zbyt mocno rozłożone. Lekarz przeprowadził badanie pośmiertne i stwierdził również, że dziewczynka stoczyła olbrzymią walkę i broniła się jak lwica. Cała walka zapisana była na jej ciele. Kiedy ją odkryto w wysokich chwastach, Linda wciąż ściskała trawę w pięściach.
Niestety nikt nigdy nie został oskarżony o jej morderstwo. Ale lata później, po aresztowaniu Larego Hola, został on uznany za osobę podejrzaną. Przyznał się nawet do zabójstwa Lindy, ale później to odwołał. Miał to w zwyczaju, jak się jeszcze nieraz o tym przekonacie, jeśli zostaniecie do końca. Po tym jak Larry odkrył rekonstrukcję wojny secesyjnej, nie potrafił już bez nich żyć. Dlatego podjął decyzję, że nie tylko chce je oglądać, ale przede wszystkim chce być ich częścią i że chce w nich uczestniczyć czynnie. Dlatego w 1988 roku dołączył do grupy mężczyzn, którzy odgrywali rolę 19 Ochotniczego Pułku Piechoty Indiany, znanego również jako Żelazna Brygada Unii. Larry nie mógł w sobie wyobrazić niczego lepszego. Nie tylko mógł robić to, co kochał, ale także uciec od znienawidzonego domu rodzinnego. Więc przez miesiące on i jego grupa podróżowali po Środkowym Zachodzie i brali udział w rekonstrukcjach. A jego brat Gary nawet do niego dołączył. Bliźniacy zawsze mieli bardzo podobne zainteresowania w dzieciństwie, a historia była jednym z nich. To było idealne hobby dla Larego Hola. Mógł spędzić czas z bratem, robiąc to, co kochał. Larry i Gary już od jakiegoś czasu podróżowali z Żelazną Brygadą, więc bliźniacy byli dobrze znani w grupie. Ale i tym razem ludzie zdawali się woleć Garego od jego cichego i introwertycznego brata. Mówili, że Larry nigdy nie był typem, który chętnie nawiązywał rozmowę. Rzucało się również w oczy, że Larry zawsze przyjeżdżał na rekonstrukcję swoim vanem. Drużyna podróżowała po całym środkowym zachodzie autobusem, a Larry swoim vanem. Kiedy skończyli pracę na dany dzień, Larry był znany z tego, że wsiadał do swojego auta i jechał zwiedzać miasto, w którym się znajdowali. Ale kiedy jeździł w te trasy, zawsze unikał autostrad międzystanowych. Wolał długie wiejskie drogi, które prowadziły przez wiejskie dzielnice. Za każdym razem, gdy wyjeżdżał, żeby pojechać w te trasy, jego współpracownicy zawsze zakładali, że jest po prostu typem człowieka, który preferuje ciszę i spokój. Kimś, kto uwielbiał długie podróże samochodem. Ale w rzeczywistości Larry wykorzystywał te wycieczki krajobrazowe nie na podziwianie natury, ale podziwiał coś zupełnie innego. Damskie wdzięki. I śnił na jawie o tym, co zrobiłby z jedną czy drugą, gdyby przyszło mu zostać z nią sam na sam. Podobnie jak w czasach liceum, zaczynał śledzić i obserwować obiekty swojej obsesji. Nadal prowadził swój dziennik, gdzie skrupulatnie notował każdą dziewczynę, która zwróciła jego uwagę, oraz miejsce, gdzie ją zauważył, po to, żeby móc wracać i dalej ją obserwować. Pozwolić rozwijać się tej więzi, jak to sam nazywał. W końcu jego żądza wzięła nad nim górę. Wszystko na to wskazuje, że w którymś momencie odważył się wejść w interakcję z obiektem swoich fantazji. Ale to nie były niewinne rozmowy i zwykle podwiezienie jakiejś autostopowiczki z punktu A do punktu B. Podjeżdżał do dziewczyny i terroryzował ją nożem, aby wsiadła do jego wana. Obiecywał, że jeśli go posłucha, to wszystko będzie dobrze. Ale kiedy te dziewczyny znalazły się w jego furgonetce, Larry wiedział, że nigdy nie wyjdą. A horror, który rozgrywał się na tyłach auta, był niewyobrażalny. Larry wiązał te kobiety i zmuszał je do odbycia stosunku z nim. Po zakończeniu napaści zabijał je, dźgając je nożem lub dusząc. Po wszystkim porzucał ich ciała w odległych częściach miasta. Niektóre z jego ofiar zostały odnalezione. Inne nadal leżały gdzieś, gdzie zabójca je pozostawił, ponieważ był obcym, przyjezdnym, który potrafił być niewidoczny dla ludzi, a to dawało mu przewagę, ponieważ śledczy w okolicy nigdy nie mieli Larego na radarze. I choć brzmi to bardzo wiarygodnie i zapewne tak było, nadal jest to tylko przypuszczenie. Około godziny 14, 4 czerwca 1987 roku państwo Felton wyjechali na lotnisko. Kierowała ich starsza córka. Rodzice mieli udać się w podróż służbową. Robili to już nie raz i zostawiali swoje dwie córki same w domu na ten okres. Młodsza, 16-letnia Wendy Louise Felton
Pozostała tym razem w domu w Marion w stanie Indiana, a zazwyczaj jechała z rodzicami, żeby ich pożegnać. Nie miała być długo sama w domu. Od raptem 3 godzinki. A w tym czasie wydarzyło się coś złego. Gdy około godziny 17 siostra wróciła do domu, okazało się, że Wendy zniknęła. Lecz wszystkie jej rzeczy pozostały w sypialni. Dom państwa Felton znajdował się niespełna 40 kilometrów od Wabash, miejsca, w którym mieszkał wówczas Hall. Niedaleko odbywała się również ukochana impreza militarna Larego. Czy miał coś wspólnego z jej zaginięciem? Detektywi w późniejszym etapie śledztwa nie wykluczali tego, ale oficjalnie nie został oskarżony o jej zaginięcie. Jednak pasowała do typu Hola. Młoda, wysportowana z brązowymi włosami do ramion. Ciała nigdy nie odnaleziono, więc nawet nie wiemy, czy Wendy zginęła. Jednak jest ona na liście potencjalnych ofiar Larego. Kolejne domniemane morderstwo Larego Hola miało miejsce 2 września 1988 roku. 19-letnia Paulette Sue Webster zaginęła w pobliżu Chester w stanie Illinois. Właśnie opuściła dom swojej przyjaciółki po wieczorze spędzonym na kręglach. Nigdy więcej jej nie widziano. Początkowo śledczy sądzili, że Paulette sama gdzieś się udała. Może do innych znajomych, albo po prostu postanowiła wyruszyć w drogę przed siebie. To była nadal era autostopa. Nie zabrała jednak ze sobą żadnych rzeczy osobistych. Jej ubrania, torebka i prawo jazdy znaleziono w jej sypialni. Niestety, nigdy więcej nikt jej nie widział. Larry Hall później powiedział, że nie pamięta, czy był odpowiedzialny za jej morderstwo, ale powiedział, tu cytat, gdybym to zrobił, wrzuciłbym ją do rzeki albo na pole. Koniec cytatu. To było właśnie tak straszne w tej sprawie, bo wszyscy wiedzieli, że to on. On sam mówił, że to on, choć nigdy wprost. Ale ostatecznie nic nie można mu było przypiąć. 20 września 1988 roku 16-letnia Cynthia Louise Carmack zaginęła w pobliżu historycznego miejsca Fort Hamilton w stanie Ohio. Brązowowłosa, niebieskooka nastolatka widziana była ostatni raz, kiedy wychodziła z centrum handlowego. Paul przebywał w okolicy w tym czasie, a Cynthia pasowała idealnie do jego typu. Jej sprawa nigdy nie została rozwiązana, ale jest uznawana za kolejną ofiarę Hola. Podobnie jest z kobietą NN, której szczątki odnaleziono 16 grudnia 1988 roku po wschodniej stronie północnego pasa autostrady międzystanowej 59, zaledwie 8 kilometrów od granicy stanu Georgia. Śledczy wysnuli teorię, że kobieta miała od 20 do 25 lat. Miała brązowe włosy i niebieskie oczy. Została okaleczona w miejscach intymnych i uduszona. Ciało odkryto w pobliżu miejsc bitew wojny secesyjnej, w tym w Dalton. Choć do dziś jej szczątki nigdy nie zostały zidentyfikowane, a sprawa nadal pozostaje nierozwiązana, została wpisana na listę Larego Halla. Do 1989 roku rekonstrukcje wojny secesyjnej stały się ogromną częścią życia Larego. W rzeczywistości w tym samym roku on i jego brat Gary zostali zaproszeni do roli statystów w filmie o wojnie secesyjnej zatytułowanego Glory z Denzelem Washingtonem i Morganem Freemanem. I to była dla nich wielka szansa. Bliźniacy załadowali więc vana Larego i ruszyli w drogę na plan filmowy w Atlancie, w stanie Georgia. Wraz z nimi był ich przyjaciel Michael Thompson. Po drodze Gary sięgnął do swojego fotela, gdy poczuł coś na czubkach palców. To był jakiś materiał. Kiedy go wyciągnął i na niego spojrzał, Gary był zaszokowany, widząc parę damskich majtek. Możecie sobie to na pewno wyobrazić, jakie było poruszenie w aucie. Przecież Larry był wielką pipą. Oficjalnie nigdy nie miał dziewczyny. Jego brat i przyjaciel byli w sumie przekonani, że nadal był prawiczkiem. A tu takie newsy. Larry przygruchał sobie jakąś niewiastę? Od razu poleciały pytania w stronę Larego, co to, kto to i kiedy. Ale on zignorował te zaczepki i milczał. A kiedy naciskali, on tylko się zaśmiał, mówiąc: pewnie sam je tam podrzuciłeś.
Ich przyjaciel Michael Thompson powiedział później, że słysząc tę rozmowę, nie mógł się oprzeć wrażeniu, że coś jest nie tak. Że może to wyraz twarzy Larego, kiedy bielizna została wyciągnięta. Spojrzenie, jakby właśnie przyłapano go na czymś złym. Michael był zdecydowanie bardziej przyjacielem Garego niż Larego, ale siłą rzeczy ten drugi był w pakiecie z tym pierwszym, więc znał Larego też dość dobrze. Według niego Larry był cichy i trzymał się na oboczu, ale co jakiś czas miewał te chwile jakby wściekłości, zwłaszcza gdy sprawy nie szły po jego myśli. Michael powiedział, że pewnego razu Larry znalazł zadrapanie na swoim karabinie i jakby ktoś nacisnął jakiś przycisk w nim. W tej chwili zmienił się w zupełnie inną osobę. Wrzeszczał, odgrażał się. Wszyscy wiedzieli, że potrafi być nieprzewidywalny. Wiedzieli też, że często wsiada do furgonetki i jeździ godzinami po tych małych miasteczkach. Nikt nigdy nie wiedział, gdzie jest ani co robi. Większość facetów po prostu zakładała, że zatrudnia prostytutki. Jednak Larry spędzał swój wolny czas na robieniu czegoś o wiele mroczniejszego. I bez wiedzy organów ścigania. Prawie za każdym razem, gdy Larry Hall przyjeżdżał przez te miasta, młode kobiety znikały. 26 czerwca 1989 roku porzucony samochód 26-letniej Lynn Ann Thompson został znaleziony na parkingu Kmart w The Road w stanie Indiana. Nigdy więcej jej nie widziano, ani o niej nie słyszano, a jej sprawa pozostaje nierozwiązana. Miejsce jej zaginięcia znajdowało się na południe od dwóch miejsc rekonstrukcji historycznych, które Larry często odwiedzał. Billy Creek Village i Turkey Run State Park. Trochę dużo tych zbiegów okoliczności, nieprawdaż? 1 października 1989 roku 28-letnia Janet Rose Dolgate zniknęła ze swojego mieszkania przy Portage Early Road 500 w Cortland w stanie Ohio. Szykowała się do pracy w lokalnej restauracji, gdzie pracowała jako hostessa. Nigdy tam nie dotarła, ani nigdy jej nie odnaleziono. 20 lipca 1990 roku niezidentyfikowana biała kobieta została znaleziona na polu fasoli w Jarvis Township w stanie Illinois. Kobieta miała około 25 lat i kasztanowe włosy do ramion. Miała kilka ran kłutych szyi i tułowia oraz została okaleczona w miejscach intymnych. Zabójca usunął jej narządy rozrodcze. Niestety kobieta nigdy nie została zidentyfikowana, co jest naprawdę smutne. Ona również pasowała do modus operandi Hala. Włosy, oczy, zadane rany, sposób pozbycia się zwłok. Ale i w tym przypadku nie było wystarczających dowodów. Już od jakiegoś czasu opowiadam wam o potencjalnych ofiarach i nasuwa mi się taka myśl, która zawsze gdzieś mi towarzyszy przy sprawach seryjnych zabójców. Mianowicie, jak łatwo przychodziło im pozostanie niewykrytym. Zazwyczaj szybko sprawcy zabójstw są odnajdywani, a tu jeden osobnik, tyle zła i nic. Ile jeszcze ofiar znanych seryjnych zabójców pozostaje nieznanych? 1 lipca 1991 roku Larry Hall przebywał w Indianapolis w stanie Indiana. Pojechał tam, aby obejrzeć niebieskiego vana Dodge'a z 1982 roku, którym był zainteresowany, ale postanowił też wykorzystać ten czas na jazdę po okolicy w poszukiwaniu młodych kobiet. I według Larego w końcu jakąś znalazł. Tego popołudnia 20-letnia Michelle Dewey opalała się przed swoim apartamentowcem z małym synkiem Willem. Był piękny dzień. Humory dopisywały, bo dlaczego miałoby być inaczej? Słońce świeciło, synek dokazywał. Idealny dzień. Jednak w oddali czaiło się zło. Michelle nie wiedziała, że od jakiegoś czasu ktoś ich obserwuje. W sumie to ją. Niczego nieświadoma uznała, że czas położyć syna na drzemkę. Długo już siedział na słońcu, dlatego zabrała rzeczy i udała się do mieszkania, żeby położyć syna do spania. Według Larego właśnie wtedy postanowił zaatakować, wdzierając się do mieszkania Michelle z nożem. Kobieta była przerażona. Walczyła nie tylko o siebie, ale również o swojego ukochanego syna. Stoczyła potężną walkę. Niestety przegrała.
Larry powalił ją w końcu na ziemię, a następnie zaatakował nożem. A na koniec udusił. Nie wiadomo, co stało się później. Nie wszystkie informacje z przebiegu ataku też można uznać za wiarygodne, bo Larry był mistrzem kłamstw i manipulacji rzeczywistością. Ale to, co jest pewne, to fakt, że ciało Michelle odnalazła opiekunka, która tego wieczoru miała zająć się Willem. Jak tylko weszła do mieszkania, zobaczyła morze krwi. Szok był potężny, ale dziewczyna opamiętała się i wezwała policję oraz zadzwoniła do ojca Michelle. Wkrótce po tym, jak śledczy przybyli na miejsce, znaleźli ciało Michelle Dewey. Ale co z Willem? Czy napastnik również go skrzywdził? Odpowiedź brzmi nie. Chłopiec siedział zamknięty w szafie w sypialni. Teraz nie jest jasne, czy dziecko schowało się samo, bo usłyszało walkę i krzyki, a może matka jakimś sposobem ukryła go, zanim doszło do konfrontacji. A może sam napastnik go tam zamknął. Tego nie wiemy, ale chłopiec nie miał żadnych fizycznych obrażeń. Pomimo wielu śladów i potencjalnego świadka w postaci samego Willa, sprawa zabójstwa Michelle pozostała nierozwiązana. Lata później Larry Hall przyznał się do zbrodni. Powiedział, że widział Michelle i jej syna przy basenie tego dnia i od razu wiedział, że chce ją mieć. Więc kiedy weszła do swojego mieszkania, poszedł za nią. Jednak sprawy nie potoczyły się zgodnie z jego planem. Według Larego podczas ataku syn Michelle Will zaczął krzyczeć. Larry wystraszył się i opuścił mieszkanie, zostawiając chłopca przy życiu. Opis, jaki podał, był dokładnie tym, co ustalili śledczy na miejscu zbrodni, ale ostatecznie po raz kolejny odwołał te zeznania. Policja w Indianapolis kontynuuje śledztwo w sprawie jego udziału w morderstwie Michelle, ale na dzień publikacji tego odcinka sprawa pozostaje nierozwiązana. Kilka tygodni po morderstwie Michelle, 25 lipca 1991 roku, Georgia Ann Shreve zniknęła po tym, jak ostatnio widziano ją na parkingu dla ciężarówek w Clamerton, w zachodniej części Indianapolis. 5 sierpnia jej ciało zostało odkryte w rowie obok zjazdu z autostrady międzystanowej I-74 w kierunku zachodnim na drodze stanowej Indiana 25. W zeznaniach Larego z 1994 roku przyznał on, że poderwał kobietę w Clamerton, coś co wyraźnie pamiętał, ponieważ kobieta nie chciała z nim jechać. Zmusił ją do wejścia do samochodu, chociaż nie mógł sobie przypomnieć jej imienia. Czy była to Georgia? Bardzo prawdopodobne, ale oficjalnie nadal sprawa pozostaje otwarta. W marcu 1992 roku ciało NN znaleziono w hrabstwie Fulton w stanie Georgia. Następnie kilka miesięcy później, 3 czerwca 1992 roku, w hrabstwie Berks w Pensylwanii odkryto kolejną NN. Obydwie pasowały do typu ofiary, jakie lubił Larry Hall, dlatego jest podejrzany o obydwa morderstwa. Ale 1992 rok był kolejnym pracowitym rokiem dla Larego i jego rekonstrukcji wojny secesyjnej. Chłop tak się wczuł, że nawet na co dzień zaczął przypominać człowieka z epoki. Zapuścił baki, żeby bardziej przypominać żołnierzy z tamtych czasów. Tego lata on i jego brat zostali obsadzeni jako statyści w innym filmie o wojnie secesyjnej zatytułowanym Gettysburg. Larego co prawda nie widać nigdy w filmie, ale jego brata już tak. Jeśli będziecie chcieli, to można go zauważyć w jednej ze scen, kiedy zbiega ze wzgórza. Później powiedział w wywiadzie dla Chronicle Tribune Indiana, cytuję: To była właściwie moja pierwsza scena walki. Dużo się nauczyłem, ale było też niebezpiecznie. Podczas jednej ze scen mieli przede mną kaskadera. Został wyrzucony 2 metry w powietrze przez eksplozję. To było zaplanowane, ale nawet to wydawało się niebezpieczne. Koniec cytatu. Larry oczywiście wykorzystał okazję do zwiedzenia Menasha w stanie Wisconsin w sierpniu 1992 roku. W przerwach w kręceniu filmu jeździł po mieście i rozglądał się za piękną młodą kobietą, którą mógłby zaatakować. I w końcu podejrzewa się, że spotkał 20-letnią Lori Jean Deeps. Tego wieczoru Lori właśnie skończyła zmianę w sklepie z pamiątkami Graffiti Store niedaleko autostrady US-41.
Po wyjściu ze sklepu ruszyła w kierunku swojego Volkswagena z 1984 roku. Była około 22 w nocy, więc parking był prawie pusty, z wyjątkiem furgonetki Larego Hala. Po zauważeniu Lori podejrzewa się, że Larry ją śledził i ostatecznie poszedł za nią aż do mieszkania jej chłopaka. Według Larego spotkał ją wcześniej tego dnia w centrum handlowym i zaprosił ją na randkę, ale Lori uprzejmie odmówiła. Powiedziała, że spotyka się z przyjaciółmi po pracy, więc nie będzie miała czasu, żeby się z nim spotkać. Jednak przez cały dzień Larry podążał za nią. Powiedział, że kiedy wyszła z pracy tego wieczoru, on czekał na nią w swoim wanie, a kiedy jechała do mieszkania swojego chłopaka, on jechał tuż za nią. Kiedy dotarła na miejsce, Lori wysiadła z samochodu i zaczęła zbierać swoje rzeczy, i to właśnie wtedy Larry, jak sam twierdził, podszedł do niej i zapytał, czy chce obejrzeć album ze zdjęciami zabytkowych samochodów. Twierdził, że Lori dobrowolnie wsiadła do jego wana, żeby obejrzeć te zdjęcia, ale każdy, kto słyszał tę historię, wie, że to nieprawda. Przecież musiała go rozpoznać. Już raz podszedł do niej i odrzuciła jego awanse. Więc gdyby po raz drugi pojawił się przy niej z kolejną propozycją na spędzenie czasu, skąd inąd w dziwny sposób i o dziwacznej godzinie, mało prawdopodobne, że nagle by się zgodziła. No tak, niezły zbok łazi za mną ewidentnie cały dzień, ale spoko, wsiądę do jego furgonetki, czego nie. No proszę, mało prawdopodobne. Ale według Larego tak właśnie było. A kiedy byli już w aucie, wstrzyknął jej środek uspokajający dla zwierząt. Coś, co jak twierdził, dostał od przyjaciela. Potem, gdy straciła przytomność, wyjechał z parkingu i znalazł odludne miejsce, gdzie ją zgwałcił i zamordował. Następnie pozbył się jej ciała w lesie. Co niepokojące, wcześniej tej nocy chłopak Lori powiedział, że słyszał, jak jej samochód podjeżdża pod jego mieszkanie. Najwyraźniej miała ten głośny tłumik, więc wiedział, że przyjechała. Po usłyszeniu, jak jej samochód gaśnie, spodziewał się, że w każdej chwili przekroczy próg mieszkania. Ale minęło kilka minut, a dziewczyny ani widu, ani słychu. Wyszedł więc na zewnątrz, żeby zobaczyć, co ją zatrzymało. Może miała coś ciężkiego i trzeba było jej pomóc. I tak jak się spodziewał, na parkingu stał Volkswagen Lori, ale nie było śladu po niej. Początkowo myślał, że to jakiś żart. Nawet żartobliwie krzyknął: Wychodź, gdziekolwiek jesteś. Ale Lori nie wyszła. Podszedł więc do auta i zauważył, że było zamknięte, ale walizka Lori nadal była w środku. Na dachu samochodu stał styropianowy kubek z napojem, w którym nadal pływały kostki lodu. Było to bardzo złowieszcze i bardzo, bardzo przeraziło chłopaka. Natychmiast pobiegł do domu i wezwał na miejsce policję. Po jej zniknięciu śledczy wysunęli teorię, że Lori prawdopodobnie uciekła z kimś, kogo znała. Ale jej bliscy nie mogli przestać myśleć o tym kubku z napojem na jej samochodzie i fakcie, że zostawiła w nim torbę podróżną. Lori nie uciekła. Ktoś ją skrzywdził i nie było nawet dwóch zdań. A mnie zastanawia, jak pomimo tak wielu jasnych znaków, że doszło do jakiegoś nieszczęścia, policja tak łatwo wybrała w sumie najmniej prawdopodobną opcję jak ucieczka. Myślę, porwanie przez kosmitów w tym momencie byłoby bardziej prawdopodobne, ale przez miesiące Lori pozostawała zaginiona. Po jej zniknięciu setki wolontariuszy przeszukiwało tereny razem ze śledczymi. W okolicy rozdano tysiące ulotek o jej zaginięciu. Śmigłowce cywilnego patrolu lotniczego szukały śladów drogą powietrzną, ale absolutnie niczego nie odnaleziono. Mimo tak szeroko zakrojonej akcji, ani jej ciała nigdy nie udało się odnaleźć, co sprawiło, że stała się kolejną pozycją na liście domniemanych ofiar Hola. W zeznaniach Larego z 1994 roku przyznał, że kilka dni przed zaginięciem Lori podróżował do Wisconsin na rekonstrukcję wojny secesyjnej w Brigham Mansion, niedaleko miejsca zaginięcia Lori. Co szokujące, jej imię pojawiło się również w jego dzienniku, który odkryto w jego furgonetce po aresztowaniu. Larry ostatecznie przyznał się do jej morderstwa w listopadzie 2010 roku, ale do dzisiaj nie odnaleziono. W marcu 1993 roku Larry Hall był w Indianie i postanowił pojechać furgonetką do Indiana Wesleyan University.
Uczelnie były ulubionymi miejscami Larego. Były pełne młodych i niczego nie podejrzewających kobiet, które często przechadzały się po kampusie o każdej porze dnia. A tego dnia w szczególności zaparkował swój van w pobliżu sklepu spożywczego Marsz. Sklep znajdował się tuż obok kampusu, więc mnóstwo studentek wchodziło i wychodziło ze sklepu godzinami. Larry zaparkował wana na parkingu i obserwował, jak każda kobieta wychodziła i przechodziła koło jego auta. Było wiele, które go pociągały, ale żadna nie wydała mu się na tyle godna, by zabić. Szukał konkretnie dziewczyny z krótkimi brązowymi włosami. Siedząc w wanie, wyciągnął notes i zaczął notować to, co zauważył. Między innymi wspomniał, że widział wiele miłych dziewczyn przed sklepem. Widział również wielu spacerowiczów, którzy szli do apartamentów przy ulicy Nebraska 4443. Zanotował, że jest to pewnie zakwaterowanie dla uniwersytetu. Stwierdził, że widzi pewne perspektywy i że musi naszykować wana. Sam Hall własnoręcznie użył tego stwierdzenia. Naszykować wana. Czyli nie korzystał z niego tylko do podróżowania po kraju. W rzeczywistości był wypakowany wszystkim, czego potrzebował do porywania i mordowania kobiet. Z tyłu miał plandeki, noże, liny, piły do metalu, łopaty, środki czyszczące, szmaty, lornetkę i taśmę klejącą. Przez lata doskonalił swoje rzemiosło. Nauczył się porywać, mordować i pozbywać się ciał swoich ofiar. Z każdym zabójstwem dopisywał do swojej listy tak, że jego furgonetka była wypełniona wszystkim, czego by kiedykolwiek potrzebował. A w ten weekend, szukając kolejnej ofiary, w końcu zobaczył 19-letnią Triszę Lynn Rittler. Trisha przeszła obok furgonetki Larego, nie mając pojęcia, że ktoś ją obserwuje. A gdy tylko Larry ją zobaczył, wiedział, że to ta jedyna. Przez następne kilka dni Larry śledził każdy ruch Triszy. Aż w końcu, wieczorem 29 marca 1993 roku, zdecydował, że nadszedł czas na atak. Trisha była studentką pierwszego roku psychologii na Uniwersytecie Indiana, a wszyscy, którzy ją znali, opisywali ją jako niezwykle inteligentną, energiczną, wysportowaną i zdeterminowaną. Dorastała w Olmsted Falls w stanie Ohio, w szczęśliwym domu. Jej ojciec, Gary, prowadził firmę stolarską, a matka Donna sprzątała domy. Rittlerowie byli oddanymi swojej wierze i uczęszczali do kościoła Golden Harvest w Columbia Station w stanie Ohio. Dorastając, Trisha aktywnie działała w grupie młodzieżowej i śpiewała w chórze kościelnym. Była bardzo zżyta z rodzicami i trójką młodszego rodzeństwa. Szukając uczelni, Trisha chciała uczelni o charakterze religijnym i po zaakceptowaniu jej aplikacji zdecydowała się na Indiana Wesleyan. Według wszystkich relacji Trisha osiągała znakomite wyniki na studiach. Utrzymywała dobre oceny, mimo że pracowała na pół etatu w University Food Center na kampusie. Wiedziała, że chce skupić się na pomaganiu ludziom i zdecydowała się na studia psychologiczne. Była dobra, energiczna i kochała poezję, pisanie pamiętników. Trisha miała pracowity tydzień, pełen egzaminów i pisania prac. Studia z pewnością bywają stresujące i przytłaczające, ale czymś, co zawsze pomagało jej rozładować stres, był codzienny jogging. Trisha to uwielbiała, ale ostatnio podczas joggingu zauważyła tajemniczą furgonetkę podążającą za nią w oddali. Trisha była tak zaniepokojona, że powiedziała nawet w swojej współlokatorce, że uważa, że ktoś ją śledzi. Powiedziała, że ta furgonetka zazwyczaj powoli jechała za nią przez chwilę, a potem w końcu skręcała w boczną ulicę. Coś w głębi duszy podpowiadało jej, że to nie jest tylko wymysł jej wyobraźni, ale tak naprawdę nie miała pojęcia, co ją czeka. 29 marca 1993 roku Trisha spędziła cały dzień pisząc pracę zaliczeniową i w końcu tego wieczoru postanowiła zrobić sobie przerwę i kupić sobie piwo korzenne w sklepie spożywczym. Jednak Trisha nie wiedziała, że Larry czekał na nią. Zaparkował przy parku niedaleko jej akademika. Po kilku dniach obserwowania jej
Wiedział, że będzie musiała wyjść przez ten park, żeby wrócić do mieszkania, więc usiadł i czekał. W końcu około 20:30 Trisha wyszła ze sklepu spożywczego Marsh z piwem korzennym i ruszyła w drogę powrotną do domu. Według Larego obserwował ją z wyczekiwaniem, czekając na idealny moment do ataku. Gdy tylko zaczęła iść przez park, wrzucił bieg w furgonetce i podjechał do niej. Teraz wyobraźcie sobie, co ta biedna dziewczyna czuła, kiedy zobaczyła tę samą furgonetkę, która sprawiała jej tyle stresu w ostatnim czasie. Trisha musiała być przerażona, gdy go zobaczyła. Według Larego nawet krzyczała i próbowała uciec, ale on szybko wyskoczył z furgonetki i ją powalił. Używając noża, aby ją zastraszyć, powiedział Trishi, żeby się uspokoiła i że nic jej się nie stanie. Ale to było kłamstwo. To zawsze jest kłamstwo. Przyciskając nóż do jej skóry, kazał jej się rozebrać. Trisha posłuchała i zdjęła koszulkę, buty i spodnie. Wiedziała, co ją czeka. W ramach samoobrony Trisha próbowała uciec, ale Larry o dziwo był szybszy. W końcu dogonił ją i uderzył w twarz, aż straciła przytomność. Następnie złapał ją i wrzucił na tył swojego wana. Sam Larry zeznał, że miał już rozłożoną plandekę na ten konkretny moment. Wiedział, co robi i nie chciał, żeby jej krew dostała się do jego wana. Miał też w furgonetce drewniane belki, do których przyczepione były pasy. Detektywi sądzili, że miały one być po to, żeby skrępować porwane kobiety i uniemożliwić im ucieczkę w czasie, kiedy on jechał w odludne miejsce, aby się zająć swoją pasażerką. I to właśnie prawdopodobnie stało się z Trishą. W parku, w którym ją zaatakował, było zbyt wielu ludzi. Musiał znaleźć bardziej odludne miejsce i w końcu znalazł. Larry powiedział, że to tutaj się zatrzymał i ją wykorzystał. Kiedy Hall zakończył napaść, zabił ją. Później ukrył jej ciało i uciekł z miejsca zdarzenia, jak zawsze. Ale w swoim dzienniku zapisał kilka notatek. Po zabójstwie Triszy napisał następujące punkty. Wymienić tylną wykładzinę w furgonetce. Dokładnie odkurzyć furgonetkę. Spryskać środkami chemicznymi. Spalić farby i plandekę. Kupić nowe brzeszczoty do piłek do metalu. Wyczyścić wszystkie narzędzia denaturatem. Zdjąć opony i wyczyścić błoto spod błotników. W ciągu następnych dni współlokatorki Triszy zaczęły się niepokoić. Nie mogły jej nigdzie znaleźć. W końcu rano 31 marca zadzwoniły na policję. Opowiedziały im również o tym, jak Trisha myślała, że jest śledzona na kilka dni przed swoim zaginięciem. I jak można sobie wyobrazić, kiedy ludzie na kampusie usłyszeli o zniknięciu młodej dziewczyny, wszyscy byli przerażeni. Studenci zaczęli martwić się o swoje bezpieczeństwo. Nikt nie chciał chodzić sam nocą, ale społeczność naprawdę się zaangażowała, aby pomóc śledczym w przeszukaniu terenu. Przez następne kilka tygodni setki wolontariuszy pomagało w szukaniu i przeczesywaniu olbrzymiego kampusu. Sprowadzono psy tropiące. Nurkowie przeszukali pobliskie bagna i jeziora. Wolontariusze jeździli konno, a niektórzy nawet używali własnych łodzi do przeszukiwania wód. Ale ich wysiłki spełzły na niczym. Śledczy wrócili na pole niedaleko sklepu, w którym Trisha była ostatni raz widziana i wtedy znaleźli jej ubrania i buty. W rzeczywistości buty należały do matki Triszy, Dony. Dała je córce krótko przed wyjazdem na studia, ponieważ dziewczyna bardzo je lubiła. Na jednym z elementów garderoby znaleziono niewielkie ilości krwi. Jednak po przeszukaniu okolicznych terenów nadal nie było śladu Triszy. Po tygodniu wydawało się, że przeszukali już wszystkie możliwe miejsca, w tym porzucone wagony kolejowe. Rozdano tysiące ulotek o zaginionej osobie z nagrodą w wysokości $10,000 za odkrycie jej miejsca pobytu, ale mijały kolejne tygodnie, a po niej nie było śladu. I to jest punkt, w którym sprawa znajduje się do dnia dzisiejszego, bowiem ciała Triszy Rittler nigdy nie odnaleziono. W tygodniach po jej zniknięciu kobiety na kampusie żyły w napięciu.
Chociaż śledczy nie znaleźli jej ciała, ubrania Triszy porzucone na polu powiedziały im wszystko, co musieli wiedzieć. Że ktoś prawdopodobnie ją zmusił i zabił. Więc kobiety zadbały o to, aby spacerować po kampusie z przyjaciółkami. W końcu w grupie siła, prawda? Ale nikt się nie spodziewał, że zaledwie tydzień po zniknięciu Triszy jej zabójca wróci na kampus, aby znaleźć kolejną ofiarę. Był 6 kwietnia 1993 roku. 19-letnia Christian Zoller i jej współlokatorka, 20-letnia Heather Egget, postanowiły pójść razem do sklepu spożywczego Marsz, żeby kupić kilka rzeczy. Tego samego sklepu spożywczego, w którym Larry Hall zauważył Triszę. Tego dnia miał oczy zwrócone na swoje kolejne potencjalne ofiary. Christian i Heather. Gdy dziewczyny wracały na kampus, nagle zauważyły jego furgonetkę, podjeżdżającą tuż za nimi. Christian później powiedziała policji, że samochód podjechał tak blisko, że mogła wyciągnąć rękę i go dotknąć. Ale pamiętając, co stało się z Trishą Rittler, dziewczyny szybko pobiegły przez boisko, biegnąc tak szybko, jak mogły. Dziewczyny natychmiast zadzwoniły do ochrony kampusu i podały im rysopis mężczyzny. Najbardziej rzucały się w oczy jego bokobrody. Strażnik kampusu Dale Beck odebrał telefon i zaraz po tym, gdy usłyszał rysopis, jakimś zrządzeniem losu, furgonetka pasująca do opisu przejechała tuż obok niego. Dale był emerytowanym pracownikiem w biurze szeryfa hrabstwa Grant i postanowił sam zatrzymać furgonetkę. Kierowca oddał swoje prawo jazdy, a Dale zobaczył nazwisko: Larry Hall. Zapytany, czy Larry śledził te dziewczyny, wymyślił skomplikowaną historię o próbie odnalezienia domu przyjaciela. Podał nawet Dale'owi adres domu. A dla Dale'a jego historia brzmiała wiarygodnie. To nie mógł być facet próbujący porwać te kobiety. Po prostu potrzebował wskazówek, więc pozwolił Laremu odjechać. Gdyby wszystko potoczyło się inaczej, byłoby po sprawie, ale Larry Hall miał zabić ponownie, miesiąc później. 19 września 1993 roku Larry wziął udział w rekonstrukcji wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych w Forest Glen Park w Woodridge w stanie Illinois. Przez wiele godzin on i jego ludzie maszerowali po polu, strzelając do żołnierzy. Ale gdy walka dobiegła końca, Larry Hall miał ochotę na inny rodzaj przemocy. Zdjął więc mundur, wsiadł do vana i zaczął jeździć po Woodbridge. Mniej więcej w tym czasie 15-letnia Jessica Lynn Roach wracała rowerem górskim ze szkoły w pobliskim Georgetown. Rower był prezentem od jej rodziców i absolutnie go uwielbiała. Tego dnia, gdy Jessica w końcu zbliżała się do domu, jej starsza siostra Mandy przejechała obok niej. Siostry minęły się, nie wiedząc, że to będzie ostatni raz, kiedy się zobaczą w życiu, bo już za rogiem spotkała na swojej drodze Hola. Larry zauważył Jessikę na rowerze i natychmiast zatrzymał się, żeby z nią porozmawiać. Ale Jessica była przestraszona. Jeszcze bardziej, gdy Larry wysiadł i podszedł do niej. Na poboczu tej opuszczonej drogi, gdzie nikogo nie było, wepchnął Jessikę do swojego vana. Następnie odjechał. Około godziny później siostra Jessiki, Mandy, wracała do domu po załatwieniu swoich sprawunków, ale po drodze zobaczyła coś, co sprawiło, że poczuła ucisk w żołądku. To był rower Jessiki stojący na środku drogi, porzucony. Mandy natychmiast zatrzymała samochód i zaczęła wołać siostrę. Trąbiła nawet klaksonem, mając nadzieję, że Jessica ją usłyszy, ale nie było znaku jej młodszej siostry. Po usunięciu roweru z drogi, Mandy pobiegła z powrotem do domu i wparowała do wewnątrz, pytając, czy ktoś widział Jessikę. Pobiegła do pokoju rodziców, gdzie jej tata ucinał sobie drzemkę. Po obudzeniu go przekazała mu przerażającą wiadomość, że Jessica zaginęła, a jej rower został odnaleziony na środku drogi. Mężczyzna natychmiast zadzwonił na policję. Kiedy w końcu dotarli na miejsce zdarzenia, zobaczyli rower Jessiki. Zobaczyli też coś, co wyglądało na ślady na żwirze obok jej roweru. Ale Georgetown to było bezpieczne miasto, w którym można polegać na sąsiadach. Więc na początku wszyscy myśleli, że może ktoś potrącił Jessikę samochodem i zawiózł ją do szpitala.
Jednak po sprawdzeniu kolejnych szpitali nadal nie było po niej śladu. I wierzcie lub nie, śledczy zasugerowali nawet, że Jessica mogła uciec, co jest absurdalne, biorąc pod uwagę, że jej rower został znaleziony na środku drogi. Na szczęście wkrótce porzucili tę teorię, ponieważ jak się okazało, Jessica nie była jedyną młodą dziewczyną, która zaginęła mniej więcej w tym czasie. W rzeczywistości wiele młodych dziewcząt w Illinois i Indianie znikało. Tej nocy śledczy i wolontariusze rozpoczęli poszukiwania. Przeczesali pola kukurydzy, opuszczone budynki, stodoły, stawy, bagna, rzeki, jeziora i tereny w lesie. Ale nie było śladu po Jessice, a jej rodzina była bardzo zaniepokojona. Mijały dni, a oni jej nie znaleźli. I chociaż jej rodzina wiedziała, że nie uciekła, zapewne część z nich miała nadzieję, że może jednak tak się stało, że wkrótce przyjedzie, wejdzie przez drzwi i pewnego dnia wszyscy będą mogli się z tego śmiać. Ale w głębi duszy wiedzieli, że tak nie jest. Chyba każdy to wie, choć o tym nie mówi. Z każdym dniem szanse na jej powrót do domu malały. Śledczy zabrali jej rower do stanowego laboratorium kryminalistycznego w Springfield, ale niestety nie było żadnych odcisków palców, śladów krwi czy włókien. Nie było absolutnie niczego, co mogłoby wskazać kogoś, kto mógłby ją skrzywdzić. 5 października 1993 roku program America's Most Wanted wyemitował fragment o Jessice Roach. Jednak żadna z otrzymanych wskazówek nie doprowadziła do miejsca jej pobytu. Ale tym razem udało się ją odnaleźć. Był 8 listopada 1993 roku. Rolnik w Parisville w stanie Indiana zbierał kukurydzę na polu, gdy zobaczył coś niepokojącego przed sobą. Początkowo pomyślał, że to padlina jelenia. Zeskoczył więc z maszyny, żeby się zbliżyć i przyjrzeć, jednak gdy podszedł, od razu wiedział, że to nie zwierzę. To był człowiek, młoda kobieta, która była naga i co niepokojące, została ścięta, a jej głowa leżała kilka metrów dalej. Przerażony rolnik natychmiast zadzwonił pod numer alarmowy. Pamiętajmy jednak, że ciało znaleziono w Indianie, a Jessica zaginęła w Illinois. Miasta dzieliło od siebie zaledwie około 25 minut drogi. Śledczy w Indianie doskonale wiedzieli o zaginięciu młodej dziewczyny i chociaż nie mogli od razu stwierdzić tego z powodu złego stanu, w jakim było ciało, obawiali się, że to właśnie Jessica Roach. Wkrótce po odkryciu powiadomiono jej rodzinę i czekali w agonii, aż ciało zostanie zabrane do lekarza sądowego. Podczas badania dowiedzieli się, że ciało przebywało na zewnątrz przez około 2 miesiące, czyli mniej więcej tyle czasu, ile zaginięcie Jessiki. Dowiedzieli się również, że jej dekapitacja nastąpiła już po śmierci. Mogła nawet zostać spowodowana przypadkowym przejechaniem przez rolnika podczas żniw. Jednak nie byli w stanie dokładnie określić, w jaki sposób ofiara zginęła. Wiedzieli jednak, że złamała szczękę krótko przed śmiercią, prawdopodobnie w wyniku uderzenia pięścią, które Larry Hall miał w zwyczaju stosować, aby obezwładnić swoje ofiary. Jednak kilka dni później w końcu udało im się dokonać pozytywnej identyfikacji. Ciało znalezione na polach kukurydzy w Indianie rzeczywiście należało do 15-letniej Jessica Roach. A ponieważ jej ciało zostało przewiezione przez granice stanowe, sprawa znalazła się teraz w rękach FBI. 18 listopada jej ciało zostało pochowane na cmentarzu w Georgetown, a gdy stuosobowy kondukt żałobny jechał, by pożegnać ją i oddać szacunek jej rodzinie, całe miasto płakało. Ale w tłumie działo się wiele. Nie tylko rozpacz, złość, ale przede wszystkim było to polowanie. A śledczy uważnie obserwowali. Chociaż Jessica odnaleziono, jej zabójcy jeszcze nie. Ktokolwiek był za to odpowiedzialny, wciąż był na ulicach. Ale ta sytuacja niedługo miała się zmienić. Według mężczyzny o nazwisku Monty Cox, który jechał przez Parisville w stanie Indiana w noc zaginięcia Jessica Roach, właśnie on skończył zmianę. Było już późno, coś koło 23:30. Wracając do domu, zauważył coś niezwykłego.
To był mężczyzna wychodzący z pól kukurydzy, tych samych pól kukurydzy, gdzie znaleziono ciało Jessiki. W tym momencie wydał mu się dziwny, ale po prostu uznał, że mężczyzna zatrzymał się, żeby skorzystać z toalety. Jednak teraz, wiedząc, że porzucono tam ciało młodej dziewczyny, postanowił powiadomić policję. I na szczęście miał nawet rysopis. Powiedział, że mężczyzna miał ciemne włosy i dziwną brodę, trochę jak Abraham Lincoln, czyli bardzo podobną do tej, jaką od jakiegoś czasu nosił Larry Hall. Co więcej, mężczyznę widziano idącego w kierunku ciemnego vana. To było zdecydowanie dobry trop, ale bez imienia i nazwiska wciąż nie mieli za dużo. Znalezienie ciemnowłosego mężczyzny z dziwną brodą byłoby jak szukanie igły w stogu siana. Ale nie wiedzieli, że ich podejrzany wkrótce wróci do Indiany. Około 5 miesięcy później, 29 maja 1994 roku, Larry Hall postanowił wrócić do Parisville w stanie Indiana, tego samego miasta, w którym porzucił ciało Jessiki Roach. I właśnie wtedy zauważył inną młodą dziewczynę jeżdżącą na rolkach na ulicy w pobliżu jej domu. Nazywała się Amy Baker. Widząc ją, Larry przejechał obok powoli. Chciał się jej lepiej przyjrzeć, więc zawrócił furgonetkę. Amy faktycznie mieszkała w pobliżu pól kukurydzy, gdzie porzucono ciało Jessiki. A dla Larego ten scenariusz wydał się zbyt symboliczny. Młoda dziewczyna, zupełnie sama na wiejskiej ulicy, więc przejechał obok niej ponownie. Amy nie była w ciemię bita, a kiedy zobaczyła, jak ciemny van mija ją po raz drugi, od razu wiedziała, że coś jest nie tak. Potem zauważyła, że nadjeżdża ponownie i tym razem zwolnił, podjeżdżając o wiele za blisko. Więc Amy zaczęła jeździć na rolkach ulicą tak szybko, jak tylko mogła. Ale za każdym razem, gdy się obejrzała, on tam był. Jechał za nią, obserwując każdy jej ruch. W tym momencie jechał już tą drogą w tę i z powrotem, śledząc ją od około 10 minut. Amy wiedziała więc, że jest w niebezpieczeństwie. Do tego stopnia, że zdjęła nawet rolki, myśląc, że będzie musiała ich użyć do obrony. Ale na szczęście dla niej w tym samym momencie zobaczyła inny samochód nadjeżdżający drogą. Zaczęła machać rękami, aby auto się zatrzymało i udało się. Zatrzymała go. Szybko skoczyła do samochodu i zapytała, czy może ją podwieźć do domu. I kierowca zgodził się. W tym momencie ciemny van odjechał. Amy była naprawdę wstrząśnięta. Opowiedziała dobremu Samarytaninowi o mężczyźnie, który ją śledził i jego opisie. Ciemne, krzeczaste włosy i przycięte bokobrody. Kiedy kierowca odwiózł ją do domu, Amy natychmiast wbiegła do środka i zamknęła drzwi. Ale ku jej przerażeniu, kiedy wyjrzała przez okno, zobaczyła ten przerażający van znowu jadący drogą. Więc Amy faktycznie zapisała szczegóły mężczyzny i jego pojazdu. Zapamiętała nawet numer jego rejestracji. Tego samego dnia, po tym jak Laremu nie udało się porwać Amy, pojechał z powrotem do Georgetown w Illinois, tego samego miejsca, gdzie porwał Jessica Roach. Miał szczęście znaleźć tam dziewczynę, więc czemu nie spróbować ponownie? Tym razem zauważył dwie młode dziewczynki jadące na rowerach. Były to 13-letnia Abby March i 15-letnia Kaylin Hoskins. Dziewczyny jechały w pobliżu gimnazjum, gdy nagle zauważyły ciemny van jadący tuż za nimi. I tak jak zrobił to z Amy, przejechał obok nich kilka razy. Dziewczyny z przerażeniem patrzyły, jak Larry zaparkował przed nimi i po prostu siedział, gapiąc się na nie. Obawiając się, że coś jest nie tak, dziewczyny postanowiły wrócić do domu Kaylin i szybko przejechały przez boczną uliczkę. Kiedy dotarły na miejsce, opowiedziały babci Kaylin, co się stało, a ona zadzwoniła na policję. I na szczęście dziewczyny były w stanie podać rysopis. Czarne, krzeczaste włosy i gęsta broda. Abby zadzwoniła do rodziców, którzy przyjechali ją odebrać. Ale ojciec Abby, Randy, chciał znaleźć tego mężczyznę. Więc Abby w samochodzie zaczął krążyć po okolicy i wkrótce go zobaczyli.
Był na stacji benzynowej, ale wyglądało na to, że Larry wiedział, że ktoś jest na jego tropie, ponieważ szybko wyjechał z parkingu. Larry Hall zaczął pędzić drogą zygzakiem, przedzierając się przez ruch z prędkością prawie 140 km na godzinę. Wyraźnie próbował uciec, ale Randy dotrzymał mu kroku. Na światłach Randy zatrzymał się za vanem i zapisał numer rejestracyjny 85B 3752. Zrezygnował więc z pościgu. Wiedział, że tym wiele nie zdziała, ale natychmiast pojechał na policję i w końcu poznali tożsamość mężczyzny, który śledził młode kobiety w okolicy. Nazywał się Larry Hall. Zaczęli więc rozglądać się za jego pojazdem i nie zajęło im dużo czasu, aby go znaleźć. W rzeczywistości już następnego dnia van Larego został zauważony w Gas City w stanie Indiana. Zatrzymał go funkcjonariusz Neil Pence. Po tym jak Larry otworzył okno, oficer Pence powiedział mu, że będzie musiał przeszukać jego pojazd. Larry wydał się zdenerwowany. Miał do tego pełne prawo, ponieważ gdy tylko oficer Pence otworzył furgonetkę, zobaczył coś, co można by określić jedynie jako salę morderstw na kółkach. Były tam liny, noże, plastikowe plandeki i maski. Ale najbardziej niepokojące ze wszystkiego były artykuły w gazetach. Na pierwszej stronie widniało imię Trisha Rittler, młoda studentka, która zaginęła rok wcześniej. Oprócz tej gazety miał też kawałek papieru z imieniem Trisha. Niestety, nawet po tych ustaleniach nadal nie mieli wystarczających dowodów, by powiązać go z jej morderstwem. Dlatego go opuścili. Tego samego dnia po zwolnieniu, czyli 31 maja 1994 roku, Larry postanowił wrócić do swojego rodzinnego miasta Wabash w stanie Indiana. Ale kiedy przez nie przejeżdżał, natknął się na grupę młodych dziewcząt. W grupie były Ashley Davis, Tisha Moore, Melissa Celech i Danielle Marshall. Dziewczyny spacerowały po parku wiejskim Łobasz, gdy zauważyły dziwny brązowy samochód dostawczy, który jechał za nimi. Larry szybko podjechał obok nich i zapytał, czy potrzebują podwózki, ale te wyczuły typa. Musiały wiedzieć, że jest niebezpieczny, bo nagle zerwały się do biegu jak dzikie konie. Na szczęście dom Ashley był w pobliżu. Autor Christopher Holly Martin przeprowadził wywiad z Tishą w 2009 roku, a ona powiedziała mu następującą rzecz. Tu cytuję. Szłyśmy po trawie niedaleko boiska do softballu. Miałam wtedy 11 lat i to było przerażające, jak podjechał obok i po prostu jechał za nami. Ciężarówka poruszała się z taką samą prędkością, z jaką szłyśmy, aż włosy stanęły mi dęba na karku. Wiesz, że z tym facetem jest coś nie tak. Zaczęłyśmy się bać i wybiegłyśmy z parku ulicą Hill Street, a następnie ulicą Thorn Street w kierunku szkoły Westward. Śledził nas, a kiedy dotarłyśmy do domu Ashley, jej matka krzyknęła do mężczyzny i wtedy uciekł. Koniec cytatu. Po wszystkim matka Ashley zadzwoniła na policję, a dziewczyny były w stanie podać opis jego i jego auta. Ale ojciec Melisy, John Celech, postanowił sam poszukać Vana. Jak się okazało, jego córka miała już wcześniej skrzyżowanie ścieżek z Larrym Hallem. Próbował poderwać Melisę w tym samym przerażającym wanie w przeszłości. John zaczął więc jeździć i w końcu go znalazł, ale zamiast konfrontacji z Alarym po prostu zapisał numer rejestracyjny 85B 3752. Jeśli ten mężczyzna miał śledzić małe dziewczynki, to John zamierzał dopilnować, żeby policja o tym wiedziała. Później tego popołudnia Departament Policji Łobasz pojawił się pod drzwiami Larego i ponownie został zabrany na przesłuchanie. Po przyjeździe na komisariat, detektyw Phil Amonis i detektyw Jeff Whitmore weszli do pokoju przesłuchań. I jak w przypadku wielu takich sytuacji, zaczęli od tego, żeby poznać Larego. Dowiedzieli się, że brał udział w rekonstrukcjach wojennych secesyjnej i że często podróżował po środkowym zachodzie, aby w nich występować. Ale po krótkiej pogawędce zaczęli zadawać prawdziwe pytania, a konkretnie dotyczące jego drugiego hobby, czyli stalkowania.
I ku zaskoczeniu wszystkich, Larry zaczął się otwierać. Powiedział detektywom, że co jakiś czas, gdy jechał drogą, popadł w stan przypominający sen. I rzeczy, które działy się podczas tych epizodów, jak twierdził Hall, były raczej mało wyraźne w jego pamięci. Powiedział, że kiedy się ocknął, po takim epizodzie siedział w wanie zdezorientowany. I kiedy się rozglądał, w pobliżu leżały dziwne przedmioty. Czasami znajdował damską bieliznę, kluczyki do samochodu, stanik młodej dziewczyny, ale twierdził, że nigdy nie mógł sobie przypomnieć, skąd się one tam wzięły. Zaniepokojony powiedział, że zawsze wyrzucał te przedmioty i szedł dalej, jakby nic się nie stało. Detektywi byli przekonani, że to osoba z zaburzeniami psychicznymi. Po tym przesłuchaniu nawet umówili go na wizytę u terapeuty. Podczas wizyty Larego u tego psychiatry rozmawiał z nim o swoich brutalnych snach, w których gwałcił i mordował kobiety. Po ich sesji terapeuta uznał, że cierpi on na antyspołeczne zachowanie w wieku dorosłym i zaburzenie lękowe związane ze snami. Autor Christopher Holly Martin napisał w swojej książce, cytuję: Lekarz stwierdził, że Hall był poważnie zaburzonym człowiekiem, z rażąco zniekształconym myśleniem i stanami depresjonalizacji. Koniec cytatu. Ale pomimo tych szokujących szczegółów, Laremu ponownie pozwolono wyjść na wolność. Te sny, które opisał, niekoniecznie były dowodem na to, że był zabójcą. I chociaż wiedzieli, że jest zaburzony, nie mieli wystarczających informacji i czy dowodów, aby go aresztować. Więc po raz kolejny był wolnym człowiekiem i wkrótce miał wrócić na ulicę, by szukać kolejnej ofiary. 24 lipca 1994 roku 13-letnia Natasha Crockett i jej młodsza siostra 10-letnia Nicole bawiły się przed swoim domem w Logansport w stanie Indiana. W trakcie zabawy zauważyły po drugiej stronie ulicy dziwnego vana i kierowcy, który je obserwował. Był zaparkowany kawałek dalej, ale poczuły strach na jego widok. Kilka minut później dziewczyny zobaczyły vana jadącego w ich kierunku. Kierowca bez żadnych oporów odkręcił szybę i zapytał dziewczynki o drogę do Woodlawn Street, ale dziewczyny nie miały pojęcia, gdzie to jest. Były pewne, że na tym zakończy się ta dziwna i niemiła interakcja, ale on ciągnął dalej. Niezrażony zapytał, czy chciałyby wsiąść z nim do wana i pojechać na przejażdżkę. Poziom paniki był tak wysoki, więc kiedy pytanie padło, dziewczyny bez zastanowienia zaczęły uciekać. Udało się, ale w domu, kiedy napięcie opadło, emocje wzięły górę i dziewczyny załamały się. Płakały i nie umiały początkowo powiedzieć, co im się przytrafiło. Rodzice natychmiast poinformowali policję o zajściu, rozpoczynając koniec ery horroru, który odgrywał się w ciszy od lat. 9 października 1994 roku ciało 20-letniej Carrie Smith znaleziono dryfujące w dół rzeki Tippecanoe w Rochester w stanie Indiana. Carrie mieszkała pod adresem 3225 South Main Street w South Bend i tam ostatnio ją widziano. Była znaną prostytutką w okolicy. Więc kiedy policja rozpoznała jej ciało, choć było to smutne, nikt nie był zaskoczony, że dziewczyna skończyła w rzece. Autopsja wykazała, że została brutalnie wykorzystana, torturowana, okaleczona intymnie, a następnie uduszona. Śledczy nie mieli pojęcia, gdzie doszło do napaści. Nie było żadnych dowodów na moście ani na brzegach rzeki. Ale już po aresztowaniu Larego Halla policja odkryła w jego furgonetce notatkę z napisem Monomin. Było to miejsce, w którym znajdował się dodatkowy, publiczny dostęp do rzeki i położony był zaledwie 1,5 kilometra od miejsca odnalezienia Kerry. Dziś śledczy uważają, że Larry zapłacił Kerry za seks, aby zwabić ją do swojego wana, a tam zaatakować i zrobić z nią to, co z innymi dziewczynami. Kilka miesięcy później, 22 października 1994 roku, Nicole Broker świętowała swoje 14 urodziny w swoim domu w Georgetown w stanie Indiana. Później tego wieczoru Nicole i jej przyjaciółka, 14-letnia Danielle Mullins, postanowiły pójść do sklepu pieszo.
Ale gdy szły ulicą Walnut, nagle usłyszały samochód zatrzymujący się za nimi. Kiedy dziewczyny się odwróciły, zobaczyły ciemną furgonetkę, a mężczyzna w środku był kimś, kogo nie znały. Szybko podjechał obok dziewczynek i zapytał, czy chcą, żeby je podwiózł gdzieś, ale odmówiły i szły dalej. Jednak zamiast zostawić je w spokoju, mężczyzna ruszył za nimi. W końcu dziewczyny zaczęły biec i dotarły bezpiecznie do domu, gdzie opowiedziały rodzicom o tym, co się stało. Stamtąd zadzwoniły na policję i podały rysopis mężczyzny i jego samochodu. I niespodzianka, to Larry Hall. W ciągu zaledwie 6 miesięcy 11 różnych dziewczyn z regionu środkowego zachodu zgłosiło, że prześladuje je mężczyzna w ciemnej furgonetce. Kilka z nich nawet zapisało numer jego tablicy rejestracyjnej. Jego przestępstwa zaczęły więc zyskiwać na popularności. To pokazywało jego eskalację. Coś w nim pękło i nie był w stanie się już powstrzymać. Jego okresy studzenia były coraz krótsze, ale również przestawał być tak ostrożny. Popełniał błędy, a dzięki temu policja mogła go z czasem powstrzymać. Pamiętacie jeszcze tych detektywów z rodzinnego miasta Larego? Tych, którzy umówili go z psychiatrą? Cóż, po tym jak Larry Hall został uwolniony, nie mogli przestać o nim myśleć. Larry przyznał, że miał mroczne i brutalne sny o krzywdzeniu młodych kobiet, ale musieli go puścić wolno. Jednak miesiące później sierżant Jeff Whitmer otrzymał przypadkowy faks od detektywa z Georgetown. Nazywał się Gary Miller i pracował nad nierozwiązaną sprawą morderstwa Jessica Roach. Dziewczyna, która została znaleziona martwa po tym, jak jej rower został na środku drogi. Gary Miller zauważył, że Larry Hall był zamieszany w te dwie próby porwania i zaczął się zastanawiać, czy mógł być odpowiedzialny za morderstwo Jessiki. Kiedy Jeff Whitmer otrzymał te informacje, wiedział, że są na tropie czegoś, więc szybko skontaktował się z Millerem. Whitmer podczas tej rozmowy telefonicznej już na samym początku zadał pytanie: czy w Georgetown odbywa się rekonstrukcja wojskowa? Na co Gary odpowiedział twierdząco. Okazało się, że 19 września 1993 roku w Forest Glen Park odbyła się rekonstrukcja wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, czyli dzień przed zaginięciem Jessiki. Miejsce rekonstrukcji znajdowało się zaledwie 8 kilometrów od miejsca, gdzie Jessica zaginęła. Detektywi od razu wiedzieli, że są na tropie czegoś ważnego. Detektyw Gary Miller był przekonany, że w końcu znajdą zabójcę Jessiki. Po tym wydarzeniu rozeszła się wieść, że Larry Hall był podejrzany o porwania i morderstwa młodych kobiet w stanie Indiana i Illinois. Detektywi pracujący nad morderstwem Trish Rittler, dziewczyny, która zaginęła na kampusie, zaczęli się zastanawiać, czy on również jest odpowiedzialny za jej zniknięcie? Od tego momentu wszyscy detektywi zaczęli ze sobą współpracować. 2 listopada 1994 roku spotkali się na komisariacie policji w Łobarz, gdzie w końcu mieli przesłuchać Larego Halla. Krążyli nad nim jak jastrzębie, wymieniając się i zadając mnóstwo pytań. Na początku zauważyli, że mówił bardzo cicho i był uprzejmy. Ale kiedy zapytali o związek jego wana z 2 próbami porwania, Larry zaczął się denerwować. Początkowo zaprzeczał, że jest w to zamieszany, ale detektywi przyparli go do muru. Żeby podnieść atmosferę, która i tak już była gorąca, powiedzieli, że kilka osób zapisało jego numery rejestracyjne, między innymi rodzice dziewczynek, które napastował. Na co Larry, maskując zdenerwowanie, odpowiedział, i tu cytat: cóż, jeśli rozmawiałem z tymi dziewczynami, to tylko dlatego, że starałem się być uprzejmy. Nie próbowałem ich porwać. Koniec cytatu. Ale detektyw zaczął jeszcze bardziej naciskać. Widać było, że Larry jest niepewny siebie, że nie czuje się komfortowo w towarzystwie kobiet. Detektyw Gary Miller postanowił to wykorzystać. Zapytał więc Hala, czy dziewczyny się z niego często śmieją. Natychmiast coś w nim drgnęło. Larry wpadł w złość. Detektyw umieścił przed sobą zdjęcie 15-letniej Jessiki Roach i zapytał,
czy ją rozpoznaje. Reakcja była natychmiastowa i bardzo wymowna. Larry odsunął krzesło i odwrócił wzrok. Nie mógł się zmusić, żeby spojrzeć na zdjęcie. Przez resztę przesłuchania Larry zaprzeczał jakiemukolwiek związkowi z zaginięciem Triszy Rittler. Zaprzeczał również zamordowaniu Jessiki Roach, ale jego ton zmienił się, gdy włączyło się FBI. Jak wspomniałam wcześniej, Jessica Roach została porwana w Illinois i porzucona w stanie Indiana, więc agenci FBI pracowali już nad jej sprawą. I z jakiegoś powodu, kiedy rozmawiali z Larrym Hallem, ten w końcu przyznał się do zabójstwa Jessiki. Agent specjalny Michael Randolph był tym, który przyjął jego zeznania, a brzmiały one następująco. Cytuję. Pamiętam, że byłem w Illinois na rekonstrukcji wojny o niepodległość. Było to jesienią 1993 roku. Byłem w Forest Glen Park, County Park. Zostałem tam na noc. Zwykle śpię w furgonetce. Następnego dnia wróciłem do domu w Wabash, Indiana. Byłem w drodze. Była tam dziewczyna prowadząca rower. Zatrzymałem się i zagadałem do niej. Musiałem ją złapać, bo sama by nie weszła. Zwykle mam przy sobie płyn rozruchowy i szmaty. Mogłem tego na niej użyć, ale nie sądzę, żebym użył tego na niej. Związałem ją, ale nie pamiętam czym. Pamiętam, jak zdjąłem jej spodnie. Zdjąłem spodnie i uprawiałem z nią seks. Nie pamiętam w jaki sposób. Położyłem ją pod drzewem i owinąłem pasem jej szyję i przestała oddychać. Byłem blisko mostu na rzece. To tam ją wyrzuciłem. Była tam droga przez pole kukurydzy. Była owinięta plandeką, którą miałem w furgonetce. Zdjąłem plandekę i zostawiłem ją na polu kukurydzy. Po prostu robię swoje i nie mam nad tym kontroli. Pokazano mi zdjęcie Jessiki Roach i to zdjęcie trochę przypomina dziewczynę, którą pamiętam. Mam koszmary, w których przypominają mi się te morderstwa. Piszę rzeczy w dziennikach i nie pamiętam, kiedy je pisałem. Znajdowałem je w furgonetce. Koniec cytatu. W tym ostatnim zdaniu Larry Hall mówił o swoich dziennikach, w których spisywał notatki o dziewczynach, które stalkował. Policja później znalazła niektóre z tych notatek z nazwiskami ofiar. To, co sprawiło, że serce mi pękło, to fakt, że Larry dodał do swojego zeznania jeszcze jeden szczegół. Powiedział, że kiedy mordował Jessica Roach, płakała i wzywała swoją mamę. Błagała, że chce do swojej mamusi, kiedy on zakładał jej pętlę na szyję. I to, jak stwierdził, bardzo go rozgniewało. Z jakiegoś powodu nie umiał patrzeć jej w twarz, kiedy ją zabijał, a to był jeden z elementów jego gry. Zawsze patrzył w oczy innych, a teraz wybrał ten konkretny sposób, żeby się od niej odizolować. Później powiedział, cytuję, nie widzę ich twarzy, ale słyszę ich krzyki. Koniec cytatu. Podczas tego samego przesłuchania przyznał się również do zamordowania Triszy Rittler, studentki, którą zaatakował. Opowiedział to tak, cytuję. Pod koniec marca 1993 roku byłem kilka razy w Marian w stanie Indiana. Nie pamiętam, gdzie w Marian. Było niedaleko domów i stacji benzynowej. Było tam małe centrum handlowe. Miałem furgonetkę. Prawdopodobnie doszło do szamotaniny z Rittler, żeby wsiadła do furgonetki. Pamiętam, że próbowała uciec. Podbiegłem do niej, wpadłem na nią i padliśmy na ziemię. Powiedziałem jej, że nie zamierzam jej skrzywdzić i żeby się uspokoiła. Nie chciała się uspokoić i próbowała uciec. Miałem nóż, żeby ją nastraszyć. Kazałem jej usiąść na ziemi i rozebrać się. Było ciemno. Kiedy się rozebrała, znowu próbowała uciec. Popchnąłem ją i powiedziałem, że nie chcę jej skrzywdzić. Zdjęła wszystko oprócz bielizny. Pamiętam, że położyłem ją na plandece albo płótnie. Chyba żyła. Po prostu tam leżała. Nie uprawiałem z nią seksu. Wsadziłem ją do furgonetki i przykryłem workiem ze śmieciami. Jechałem kilka godzin. Najpierw pojechałem na południowy zachód, a potem po prostu jechałem dalej i coraz skręcałem, aż straciłem orientację. Nie pamiętam, żebym wyjmował ją z furgonetki, ale pamiętam, że leżeliśmy na południe w lesie i uprawialiśmy seks. Postawiłem ją pod drzewem i założyłem jej pas na szyję.
Zostawiłem ją prawdopodobnie w pobliżu strumienia i betonowego mostu. Pokazano mi zdjęcie Triszy Rittler i pomyślałem, że wygląda jak ona. Koniec cytatu. Później Larry faktycznie doprowadził detektywów do miejsca, gdzie zostawił ciało Triszy, ale niestety, kiedy tam pojechali, Triszy już nie było. I do dziś jej ciała nigdy nie odnaleziono. Ale Jessica i Trisha nie były jedynymi morderstwami, do których przyznał się Larry. W swoim zeznaniu kontynuował, mówiąc, cytuję: Wszystkie dziewczyny wyglądały tak samo. Nie pamiętam wszystkich. Pojechałem do Anderson w Indianie i stało się dokładnie to samo. To było w 1992 roku. Poznałem dziewczynę w Anderson. Nie pamiętam teraz szczegółów. Poderwałem kilka dziewczyn w innych dzielnicach, ale nie pamiętam w których. Poszedłem na wystawę samochodów w Indianapolis w lipcu lub prawdopodobnie w sierpniu 1994 roku. Poderwałem dziewczynę, nie pamiętam, jakie dziewczyny ostatnio poderwałem. Ta dziewczyna była w Indianapolis i była brunetką. To było w Claremont. Pamiętam, że nie chciała ze mną iść i musiałem ją zmusić. Pojechałem do Wisconsin na rekonstrukcje historyczne. Ostatni raz było to około rok temu. Koniec cytatu. Tak oto Larry Hall przyznał się do wszystkiego. Przez lata prześladował i napadał młode kobiety w tych miastach na środkowym zachodzie. I niestety twierdził, że nie pamięta wielu szczegółów dotyczących morderstw. FBI stanęło więc przed trudnym zadaniem ustalenia, które morderstwa były dziełem Larego Halla. W międzyczasie został w końcu aresztowany i wysłany do więzienia hrabstwa Grant w Marion w stanie Indiana, gdzie czekał na ekstradycję do Illinois. Ale zanim nastąpiło to, Larry Hall odwołał swoje zeznania. Powiedział, że to, co zeznał śledczym tego dnia, to po prostu to, co pamiętał z mrocznych snów, które miewał. Że to nie były prawdziwe wspomnienia. Od tego momentu śledczy mieli poważny problem. Ostatecznie nie mieli żadnych dowodów rzeczowych łączących Hala z morderstwami, tylko jego zeznania, które właśnie odwołał. Śledczy uzyskali nakaz przekazania jego furgonetki. W środku znaleźli wycinki z gazet dotyczących morderstwa Jessiki oraz zaginięcia Triszy. Pod dywanikiem jego furgonetki odkryli również tajemnicze notatki, które sam napisał. Notatki, które uchroniłyby go przed kłopotami w razie złapania. Brzmiały na przykład, cytuję: żadnego kontaktu fizycznego z użyciem prezerwatyw. Kup 2 kolejne skórzane paski. Koniec cytatu. Inne notatki brzmiały, cytuję: widziałem biegaczy i motocyklistów, wielu samotnych. Sprawdzałem uczelnie i parki. Widziałem kilku potencjalnych klientów. Koniec cytatu. W innych wpisach w dzienniku zanotował listy rzeczy do zrobienia. Cytuję: przygotuj wana, załóż zasłony i okna, zmień tablicę rejestracyjną, kup 2 kolejne plastikowe plandeki, przykryj wszystkie podłogi i boki wana. Koniec cytatu. Niepokojące było również to, że znaleźli zdjęcie pornograficzne. Na zdjęciu nie było Jessiki Roach, ale widniało na niej jej imię. Przerobił też zdjęcie. Domalował jej linę na szyi i krew spływającą po brodzie. Pod względem procesowym są to tylko poszlaki. Niewystarczające, aby go skazać, ale dla mnie i zapewne dla was to było wszystko, co mówiło idealnie o jego pokręconej naturze predatora. Gdy jego furgonetka była przeszukiwana, śledczy nie znaleźli niczego, co mogłoby go powiązać z ofiarami. Żadnego DNA, żadnych odcisków palców, krwi, włosów, włókien z ubrań, niczego. Ale sądząc po listach rzeczy do zrobienia Larego, wyglądało na to, że skrupulatnie sprzątał po swoich zbrodniach. To, co zapowiadało wielki sukces, teraz było drogą ku katastrofie. Nie dość, że nie mieli żadnych dowodów rzeczowych, to jeszcze odwołał swoje zeznania. Powiedział, że podłożył to wszystko do swojego wana, żeby zwrócić na siebie uwagę. Ale mimo to mieli wystarczająco dużo, żeby go aresztować za udział w porwaniu Jessiki Roach. 21 grudnia 1994 roku
Laremu Hallowi postawiono zarzut porwania w celu osiągnięcia satysfakcji seksualnej. A 6 miesięcy później, 6 czerwca 1995 roku, został uznany za winnego i skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Teraz, gdy przebywał w więzieniu, zwłoki 4 NN zostały znalezione na środkowym zachodzie. Na podstawie stopnia rozkładu śledczy wysnuli teorię, że wszystkie zostały zamordowane przed aresztowaniem Larego Halla i tak naprawdę jest on podejrzewany we wszystkich 4 sprawach. Ale do dziś pozostają one nierozwiązane. W lutym 1996 roku adwokat Larego, Craig H. Darman, argumentował za nowym procesem. Niestety, podczas procesu Jessica Roach emocje wzięły górę i wspomniano o niektórych innych potencjalnych przestępstwach Larego. Z tego powodu jego obrona uznała, że nie miał sprawiedliwego procesu. Dlatego w sierpniu 1998 roku przyznano mu prawo do nowego. Rodzina Jessiki myślała, że ich koszmar się skończył, ale tak nie było i musieli przejść przez cały proces od nowa. Tym razem adwokat Larego mocno podkreślił fakt, że złożył fałszywe zeznania. Według niego Lary nie był prawdziwym zabójcą. Aspirował tylko do miana wielkiego przestępcy. Może i z czasem by popełnił jakąś straszną zbrodnię, ale w tamtym momencie jeszcze tego kroku nie zrobił. Chciał czuć się ważny, chciał uwagi, więc się przyznał. Powołano również na świadka psychologa klinicznego, który powiedział ławie przysięgłych, że Larry cierpiał na zaburzenia osobowości mnogiej i miał niskie IQ na poziomie 80, a te cechy mogły sprawić, że będzie podatny na fałszywe zeznania. Jego obrońcy skupili się również na fakcie, że nie było dowodów łączących go ze zbrodnią i że przedmioty znalezione w jego furgonetce były jedynie poszlakami. Ale nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, był naoczny świadek, Monty Cox. On zeznał, że Larry Hall był rzeczywiście mężczyzną, którego widział wyłaniającego się z pola kukurydzy w noc zaginięcia Jessiki. Był pewien, że to Larry. W końcu miał bardzo charakterystyczny wygląd ze względu na swoje krzaczaste baki. Chciał się wyróżniać, no i to mu się udało. Oskarżenie i śledczy wiedzieli, że mają właściwego faceta, ale to nie zależało już od nich. Nie można było przywołać zeznań dziewczyn, które uniknęły porwania, które rozpoznały Hola. Właśnie dlatego poprzedni proces uznano za niebyły. Teraz wszystko należało do ławy przysięgłych. I na szczęście po 4 godzinach narady ponownie uznano Larego Hola za winnego. 2 grudnia 1997 roku Larry stanął przed sędzią i złożył oświadczenie. Cytuję. Chciałem tylko powiedzieć, że przez całe 35 lat mojego życia znałem pełną wartość każdego ludzkiego życia, każdego życia zwierzęcia na tej ziemi i że nigdy w żaden sposób nie skrzywdziłem Jessiki Roach ani żadnej innej biednej, bezbronnej młodej dziewczyny. I że nienawidzę i gardzę ludźmi, którzy krzywdzą ludzi, którzy nie mogą się bronić. I nigdy w życiu nikogo tak naprawdę nie skrzywdziłem. I modlę się do Boga, żebyście pewnego dnia zrozumieli, że to prawda i nie musieli po prostu wierzyć mi na słowo. Modlę się do Boga, żeby w końcu wyszło na jaw, że nie miałem nic wspólnego z tą bezbrodnią i że to wyznanie, jak to nazywają, od początku do końca jest całkowicie fikcyjne i nigdy się nie wydarzyło. Nie porwałem Jessiki Roach z jej nowego roweru. Nie jestem taką osobą. Boże, pomóż mi. Modlę się, żebym kiedyś mógł to udowodnić. Koniec cytatu. Ostatecznie Larry Hall został ponownie skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. W końcu, po 5 długich latach, rodzina Jessiki mogła zostawić ten koszmar za sobą i zrobić wszystko, co w jej mocy, aby rozpocząć proces gojenia ran. Jednak rodzina Triszy Rittler wciąż tkwiła w tym koszmarze. Po porwaniu w pobliżu uniwersytetu nigdy nie uzyskali żadnych odpowiedzi. Nigdy nie udało się jej odnaleźć i zapewnić jej wiecznego spoczynku. Larry Hall przyznał się do zabicia Triszy i nawet powiedział śledczym, gdzie porzucił jej ciało, ale potem odwołał zeznania, a ciała Triszy nie było tam, gdzie mówił.
Teraz dla niektórych ludzi oznaczało to, że Larry wcale nie był jej zabójcą. Ale rodzina Triszy nadal wierzyła, że był zamieszany, podobnie jak i śledczy. Więc wymyślili plan. Mieli znaleźć tajnego informatora, kogoś, kto zaprzyjaźni się z Larym w więzieniu. Miejmy nadzieję, że dzięki tej przyjaźni Larry przyzna się do swoich innych przestępstw. Tym tajnym informatorem był mężczyzna o imieniu Jimmy Kinney. Został skazany w 1997 roku za spisek w celu dystrybucji substancji kontrolowanych i od tego czasu został skazany na 10 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Ale w 1998 roku, po odsiedzeniu zaledwie 10 miesięcy wyroku, do Jimmy'ego przyszedł prokurator federalny Lawrence Beaumont. Podczas ich spotkania Beaumont przesunął dużą teczkę po stole. Kiedy Jimmy ją otworzył, był zszokowany, widząc martwe, okaleczone ciało młodej dziewczyny. To była Jessica Roach. Gdy Jimmy nadal przewracał stronę, znalazł zdjęcie Triszy Rittler. Beaumont powiedział Jimmy'emu, że Trisha prawdopodobnie została zabita przez domniemanego seryjnego mordercę o imieniu Larry Hall i że potrzebują jego pomocy. Powiedzieli Jimmy'emu, że chcą przenieść go do więzienia Larego. Tam zaprzyjaźni się z nim, a jeśli Jimmy'emu uda się nakłonić Larego, żeby powiedział im, gdzie znajduje się ciało Triszy, to wypuszczą Jimmy'ego na wolność z czystą kartoteką. Jeśli jednak mu się nie uda, nie będzie możliwości wcześniejszego zwolnienia. To nie była łatwa decyzja. Larry przebywał w więzieniu o zaostrzonym rygorze z chorymi psychicznie i brutalnymi przestępcami. Ale Jimmy'emu wciąż zostało 9 lat wyroku. Chciał wyjść na wolność, zaznać życia, ale przede wszystkim chciał zaopiekować się chorym ojcem. W swojej opowieści In with the Devil Jimmy napisał, cytuję: w głowie miałem tylko wizję mojego ojca osuniętego na wózku inwalidzkim. Nie mogłem się skupić na tym seryjnym mordercy ani na niczym innym. Ale w końcu zdałem sobie sprawę, że nie chodzi już tylko o mnie. Chodziło też o niego. Musiałem zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby jak najszybciej wyjść z więzienia. Koniec cytatu. Więc ostatecznie Jimmy przyjął ofertę. Po przeniesieniu go do więzienia, Jimmy'emu polecono być cierpliwym. Larry Hall był bardzo introwertycznym mężczyzną, który nie miał wielu przyjaciół, więc nie mógł po prostu podejść i zacząć od razu zadawać mu pytania. W rzeczywistości Jimmy'emu powiedziano, żeby poczekał całe 6 miesięcy, zanim w ogóle podejdzie do Larego, ale Jimmy nie chciał czekać tak długo. Więc niedługo po tym, jak został przeniesiony, udawał, że wpadł na Larego, wychodząc z więziennej stołówki. Na początku Larry był zdenerwowany, ale Jimmy szybko go przeprosił. Powiedział Laremu, że jest nowy w więzieniu i potrzebuje pomocy w znalezieniu biblioteki. I na szczęście Larry połknął haczyk. Razem poszli do biblioteki. Tam Jimmy podziękował Laremu za bycie miłym. Według Jimmy'ego Larry powiedział, cytuję: myślisz, że jestem miły? Koniec cytatu. To nigdy nie był przymiotnik, którego ludzie używali opisując Larry'ego Halla i to miało oznaczać początek ich małej pseudoprzyjaźni. Przez kolejne kilka tygodni Jimmy kontynuował rozmowy z Larrym Hallem. W końcu Larry zaprosił Jimmy'ego na śniadanie z innymi, z grupą więźniów, z którymi się spotykał. Grupę Larego w więzieniu nazywało dziecięcymi zabójcami, a wszyscy byli wyrzutkami społecznymi. Jeden z mężczyzn wziął piłę łańcuchową i zabił całą rodzinę, a inny zamordował dwie małe dziewczynki. A potem był Larry, prawdopodobnie potwór w ludzkiej skórze. No nie powiem, niezły Dream Team. Jimmy nie był więc zachwycony możliwością zjedzenia z nimi śniadanie, ale musiał. I powoli, z czasem zaczął zdobywać zaufanie Larego. Za każdym razem, gdy Jimmy spędzał czas z Larrym, dowiadywał się o nim trochę więcej. O jego dzieciństwie, jego zainteresowaniach i życiu w Indianie. Pewnego dnia Larry zapytał Jimmy'ego, czy chce z nim obejrzeć American Most Wanted. To był jeden z jego ulubionych programów. Podobno grali go w więzieniu.
Więc tego dnia Jimmy obejrzał go i nie mogli nie zauważyć, jak bardzo Larry się nim zafascynował. Później powiedział, cytuję: To było tak, jakby Larry był w swoim własnym małym świecie. Ten ekran był wszystkim, co dla niego istniało. Koniec cytatu. W końcu oglądanie amerykańskiego programu Most Wanted stało się częścią ich rutyny. Każdego sobotniego wieczoru dzieciobójcy spotykali się i włączali telewizor. Ale pewnego razu doszło do incydentu. Jeden z więźniów nie chciał go oglądać, więc wstał i go wyłączył. Jimmy powiedział, że słyszał, jak Larry mamrocze coś pod nosem, coś w stylu: Hej, oglądałem to. Jimmy postanowił więc, że to jego szansa, by zdobyć zaufanie Larego. Szybko wstał, odsunął krzesła przed sobą i ponownie włączył telewizor. Była to ewidentna prowokacja ze strony Jimmy'ego i stało się to, co zaplanował. Doszło do bójki między nim a więźniem, który wyłączył telewizor. Jimmy oczywiście wpadł w kłopoty przez tę bójkę, ale było warto, ponieważ Larry Hall uznał, że Jimmy go bronił. Był jego przyjacielem. Przyjacielem, któremu zaufał. Około 4 miesięcy po przeniesieniu Jimmy i Larry spędzali ze sobą prawie każdy dzień. Do tego momentu Larry nie czuł się komfortowo rozmawiając o swoich przestępstwach, ale tego dnia w końcu przyznał, że został skazany za zabójstwo młodej dziewczyny o imieniu Jessica Roach. Larry powiedział Jimmy'emu, że był w okolicy Georgetown w ramach rekonstrukcji wydarzeń i będąc tam zauważył 15-latkę, która pchała rower ulicą. Zatrzymał się więc i zapytał, czy potrzebuje pomocy. Larry upewnił się, że Jessica chce z nim porozmawiać i że chętnie weszła do furgonetki, ale kiedy próbował ją pocałować, zaczęła panikować. Więc używając szmatki nasączonej chloroformem, przykrył jej nią twarz. Od tego momentu, jak powiedział Larry, związał ją z tyłu furgonetki i odjechał w odludne miejsce. Kiedy Jimmy zapytał, czy uprawiał z nią seks, odpowiedział, cytuję: Miałam chwilową utratę przytomności, a potem to wszystko było jak sen. Widziałem, jak ją bije i używam na niej szmatki. Potem obudziłem się. Ona była bez ubrania i ja bez ubrania, więc myślę, że uprawialiśmy seks. Koniec cytatu. Larry powtórzył opowieść o momencie, w którym zabijał dziewczynkę, że zaczęła płakać za mamą. Ale Laremu się to nie spodobało, więc wyciągnął ją z furgonetki i kazał jej usiąść przy drzewie. Jimmy przyznał, cytuję: Pokazał mi palcem, jak spiąć dwa skórzane pasy. Schował się za drzewem, żeby nie widzieć jej twarzy. Zacisnął pas wokół jej szyi i użył kija, żeby je skręcić, jak opaskę uciskową. A potem kręcił i kręcił, aż usłyszał, że przestała wydawać kolejne dźwięki. Koniec cytatu. Jimmy w końcu usłyszał przyznanie się do winy, ale to nie wystarczyło. Larry został już skazany za morderstwo Jessiki. Jimmy musiał poznać szczegóły morderstwa Triszy Rittler, jeśli chciał wyjść z więzienia przed czasem. Pozwolił więc, aby sytuacja rozwijała się sama. W końcu, gdy nadszedł właściwy czas, zapytał go, co stało się z tą dziewczyną Rittler. I Larry ponownie się otworzył. Powiedział Jimiemu, że w noc, o której mowa, zbliżył się do Triszy, gdy wychodziła ze sklepu spożywczego. Teraz Larry po raz kolejny skłamał, mówiąc, że Trisha dobrowolnie weszła do jego furgonetki. Podobnie jak z Jessicą powiedział, że wszystko szło dobrze, dopóki nie zaczął się do niej zbliżać. A kiedy to zrobił, Larry powiedział, że Trisha zaczęła krzyczeć, kopać i bić go pięściami. Złapał ją za szyję, żeby ją powstrzymać. Powiedział jednak, że gdy tylko zaczęła się przemoc, znowu stracił przytomność, pogrążając się w tym sennym stanie. A kiedy ocknął się, oboje byli nadzy z tyłu jego furgonetki. Trisha była nieprzytomna. I kiedy poszedł sprawdzić puls, okazało się, że dziewczyna nie żyje. Nie wiedząc więc co robić, wrócił do domu w Łobarz, zostawiając ciało Triszy z tyłu furgonetki. Według Larego pochował ją tej nocy gdzieś daleko na wsi, aby jeszcze lepiej ukryć jej ciało. Powiedział, że użył worka z wapnem.
Niestety Larry nie chciał ujawnić, gdzie znajduje się Trisha. Jednak kilka tygodni później Jimmy powiedział, że wszedł do warsztatu więziennego, gdzie zobaczył Larego patrzącego na mapę, a na niej były zaznaczone czerwone kropki na lokalizacjach w Indianie, Illinois i Wisconsin. To było bardzo wymowne, jednak kiedy podszedł, Larry szybko zamknął mapę i odsunął ją na bok. Jimmy był przekonany, że mapa pokazuje miejsca pochówków ofiar Larego, ale nie był w stanie jej zdobyć. Wkrótce potem Jimmy i Larry wpadli w sprzeczkę, podczas której Jimmy powiedział Laremu, że jest śmieciem za zabicie tych młodych dziewczyn. I od tego momentu ich przyjaźń przestała istnieć, a czas Jimmy'ego jako informatora również dobiegł końca. Mimo że nie był w stanie pomóc śledczym w znalezieniu ciała Triszy, udało mu się zmusić Larego do przyznania się do jej morderstwa. Nie zarejestrował tego na nagraniu ani nic takiego, ale śledczy przebadali go na wariografię, uwzględniając wszystkie informacje, które otrzymali od Larego. I zdał. 24 grudnia 1999 roku prokurator federalny Beaumont złożył wniosek do sędziego federalnego o zaliczenie Jimiemu od siedzenia wyroku, a on pozwolił mu opuścić więzienie i wyjść na wolność. Mógł nawet spędzić kolejne 5 lat z ojcem, aż do jego śmierci w 2004 roku. Ale nie wszystko poszło zgodnie z planem. Do dziś ciała Trishi Rittler nigdy nie odnaleziono. Jednak jej rodzice, Gary i Donna, wciąż żywią nadzieję, że pewnego dnia ich córka do nich wróci i spocznie tam, gdzie będą mogli ją odwiedzić. W 2010 roku śledczy z Indianapolis zajmujący się niewyjaśnionymi sprawami spotkali się z Larrym. Podejrzewali go o kilka innych morderstw w Indianie i chcieli zadać mu kilka pytań. Ku ich zaskoczeniu przyznał się on do 14 innych morderstw, które miały miejsce w stanach Indiana, Illinois, Wisconsin, Kalifornia, Colorado, Missouri i Wyoming. W tym momencie śledczy wierzyli, że w końcu uzyskają odpowiedzi w tych niewyjaśnionych sprawach. Jednak Larry oczywiście później odwołał te zeznania. Zatem technicznie rzecz biorąc, w świetle prawa Larry Hall został skazany za porwanie Jessica Roach w 1993 roku. Wiele osób uważa jednak, że ma na koncie o wiele więcej ofiar. Jego brat bliźniak, Gary Hall, powiedział nawet CNN, że nie ma wątpliwości, że Larry jest seryjnym mordercą. W 2011 roku Larry sam udzielił wywiadu agencji Associated Press, w którym przyznał, że porwał 39 kobiet w latach 1980-1994. Ale ponieważ popełnił te zbrodnie będąc, jak to mówił, nieprzytomnym i w tym sennym stanie, nie może sobie przypomnieć wielu szczegółów. Jeśli to prawda, to czyni go to jednym z najgorszych seryjnych morderców w Ameryce. Jednak są i tacy, którzy uważają, że Larry Hall tylko ściemnia, że wyolbrzymił liczbę ofiar, które miał z powodu własnych kompleksów. Dziś Larry Hall odsiaduje kary dożywotniego pozbawienia wolności w federalnym zakładzie karnym w Karolinie Północnej. Pozostanie w więzieniu do końca życia. Okej, udało się. Dziękuję, kochani. Powiem szczerze, że zaczynając ten odcinek nie sądziłam, że wyjdzie mi aż tak długi. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, ale uważam, że sprawa jest niesamowicie ciekawa i niedoceniona. Zwróciła mi na nią uwagę jedna z moich słuchaczek na TikToku i na Instagramie, która rzeczywiście już kilka dobrych miesięcy temu mi o nim wspomniała i przy okazji serialu Blackbird, który zapewne część z Was zna, albo mogła skojarzyć ten fragment z więzienia, kiedy Jimmy zaprzyjaźnił się z Larrym. To jest właśnie fabuła serialu Blackbird i właśnie przy okazji tego serialu również zastanawiałam się, czy nie zrobić tej sprawy. No i w końcu udało się. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy oglądaliście ten serial. Ja jeszcze go nie oglądałam, ale przeczytałam książkę, na podstawie której ten serial powstał i muszę w końcu nadrobić tę zaległość, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa tego serialu. Wiem, że jest podobno genialny. Ja Wam bardzo dziękuję serdecznie za to, że wysłuchaliście odcinka.
Dziękuję wszystkim wspierającym mój kanał. Zachęcam również do wspierania go dla nowych słuchaczy. To zawsze bardzo mi pomaga i daje mi możliwość na rozwój mojego kanału, więc czasem może jak się uda, to będę mogła więcej troszeczkę publikować. Naturalnie zapraszam Was również na moje social media, gdzie możecie do mnie pisać. Ja bardzo chętnie czytam, co piszecie, chętnie Wam odpowiadam. A teraz zmykam, bo muszę się brać za kolejny szybko odcinek, bo w przyszły weekend jest kryminalne miasto, kryminalny Wrocław, na którym mam nadzieję, że się spotkamy. Dzięki i pa.